Okej, jestem. Jestem. Dzień dobry, Dorotko. Dzień dobry, Basieńko. Dzień dobry, Wandusiu. Dzień dobry, Marzenko. Słuchajcie, jest tak gorąco, że po prostu nawet nie myślę o tym. Bo jak o tym zaczynam myśleć, to zaczynam się tutaj topić. Cieszmy się latem. No mamy lato, więc trzeba się cieszyć, ale czekajcie, sobie muszę jeszcze wyciszyć może. Może to będzie dobre, żeby sobie wyciszyć. A, jest, dobra, on ma tu brzękolenie, ale ten drugi, o, już też jest wyciszony, więc myślę, że wszystko będzie tutaj szło zgodnie z planem. Mówię to jak, gdzie nigdy nic nie idzie zgodnie z planem, ale dzień dobry, Lideczko, dzień dobry, Aniu. Słuchajcie, obraz jest mega, mega jasny. Próbowałam już robić tutaj różne zabiegi, znowu było za ciemno, jest tak gorąco. To słonko, które teraz akurat po południu tutaj daje mi najbardziej w okno, powoduje, że jest tak jasno, ale z drugiej strony no piękne słoneczko, więc trzeba się cieszyć. Mam nadzieję, że jakoś się to uda wszystko pokazać. Kolekcja, słuchajcie, już teoretycznie miała być w sklepie, ale ja tutaj się troszeczkę, przyznam wam szczerze, zagoniłam w ten warsztat. Ja zresztą może zróbmy tak, taką małą umowę, że ja już ją tu umieszczę, a potem sobie na spokojnie tam te opisy takie dokładne porobię, bo wiadomo, że z pewnością mój mąż, jak to tam wrzucał na stronę, to słodkie lato. Dobra, on wszystko ładnie wrzucił na stronę. Mam nadzieję, że nie narobił tam, wiecie, jakichś machlojek swoich, mam nadzieję, bo on czasem kopiuje na podstawie tego, co jest. O, tam są, wiecie, te rzeczy, o których ja się nie znam, bo się nie znam. No, mój mąż to umieszcza na stronie, więc jakby one są, ja sobie potem na spokojnie te opisy przygotuję. Zaraz sobie już zerkniemy, co on tam zrobił. Ale ładnie, zestawy są, osobno arkusze są. Aha, okej, dobra, coś mi tu długo ładuje. Zaraz do Was zerknę i będę się witać z wszystkimi. Okej, tylko sobie sprawdzę, co on tutaj. Dobra, jest ok, tylko trzeba zamienić nazwy i tam o kolorkach popisać, ale ogólne zasady są, więc ja sobie potem muszę pamiętać, żeby tylko to pozmieniać, jeżeli chodzi o tytuły. Natomiast kolekcja już sobie śmiga na stronie. O, ale Was przybyło! Dzień dobry, Mandy, dzień dobry, Ewelinko, witam Cię serdecznie, Aniu. Cześć, Aneczko moja. Basieńka piękne, Digi, bardzo dziękuję, cieszę się. Witaj, Moniczko, dzień dobry. Czy będziesz we Wrocławiu na zlocie? Nie będę. We Wrocławiu w tym roku jakby wypisałam się ze wszystkich zlotów ze względu na zdrowie mojego dziecka. Jestem potrzebna tu w domu, nigdzie nie wyjeżdżam, chyba że z moją rodzinką. Cześć Marzenko, witam Ciebie. Drodka, piękne kolory. Tak, słuchajcie, takie letnie, wesołe, myślę, że tego nam było trzeba. No i troszkę mi tu przekłamuje kamera. Ja jeszcze spróbuję, słuchajcie, wyłączyć jeden z moich softboxów. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Bo jak zaciągam rolety, to muszę mieć lampy włączone, żeby tutaj było widać. Mamy spóźnioną transmisję. Czy to coś dało? Niewiele. Słuchajcie, kolekcje pięknie są na stronie, tam są kolorki pokazane, więc można zerknąć, jakby ktoś miał jakieś obawy, jeżeli chodzi o kolorystykę. Witaj, Dorotko. Witaj, Anetko, moja droga. Bardzo Wam dziękuję za takie miłe słowa. Dużo zdrowia dla córki życzę. Akurat o mojego Tomka chodzi, ale bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, czasem trzeba te priorytety sobie układać. Ja też taka wiecznie zaganiana w tej codzienności, wiecie, w tym całym skrapie. No poczułam, że w tym roku jestem bardziej potrzebna w domu, więc zrezygnowałam z wszystkich wyjazdów, z tego, wiecie, też troszkę stresu związanego z tym, bo no, chociaż teoretycznie moglibyśmy się wszyscy wybrać do Wrocławia razem, ale potrzeba nam chyba bycia razem i troszkę takiej stabilizacji rodzinnej. Także cieszę się, dla Tomka również dziękuję. No najważniejsze, dla obydwu, więc
Cieszę się bardzo, dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich, nawet tych, kogo nie przywitałam, ale mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście. Jak widać tutaj u mnie kolorowo na biurku, bardzo kolorowo. Było mi tego trzeba. Ja tutaj zaraz wszystko pokażę. Zobaczcie, tu są nowości do pokazania. Pewnie coś sobie wsypiemy do naszych... bo zrobię kartkę z shakerem. Ja ogólnie przyznam się Wam teraz tutaj uczciwie, że miałam ambitny plan, że zrobię jakąś taką kartkę, taką wiecie, szaloną jakąś, coś tam wymyślę, jakieś tam cudawianki nie widzę. Natomiast troszeczkę czas mnie nie zaskoczył, ponieważ dopracowuję już, jestem na finale najnowszego warsztatu online imieniny cioci Krystyny. No i tak słuchajcie, no dzisiaj się zasiedziałam lekko przy ostatnich szlifach. Troszkę się zagapiłam, przyznam szczerze, więc dobra. Mniejsza z tym. Słuchajcie, i w związku z tym, cześć Edytka, ja też coś nie mam siły na nic, ale na jeden dzień postaram się wybrać, no ty jak jesteś na miejscu, to tak, natomiast słuchajcie, w związku z tym, jak większość z Was wie, na ten moment, na dzień dzisiejszy troszeczkę zatrzymałam grupę inspiracyjną. Tak naprawdę na tej grupie niewiele się działo, słuchajcie, tam była taka mała aktywność, tak jak też ktoś napisał ze wspierających, bardzo dużo wszystkiego teraz jest, mnóstwo tych grup, mnóstwo live'ów, YouTube, Facebooki, jest tego po prostu przesyt. No i grupa, na chwileczkę, słuchajcie, ja wiecie, jakby grupy nie zamykam, nie likwiduję, bo nigdy nie wiemy, co w życiu jeszcze przyjdzie, natomiast jest ona sobie uśpiona i raczej póki co nic nie będzie się na niej działo. Tam, wiecie, tam tak naprawdę ruch był w momencie, kiedy były prace miesiąca, gdzie tam jakieś konkursy były. I uznałam, że no bez sensu, tak, nie? Więc słuchajcie, w związku z tym, że tam tych zabaw już nie będzie, to dzisiaj wśród osób, które wesprą ten live, tą premierę naklejeczką, ja na koniec tego live'a wejdę sobie tam, wiecie, gdzie są te naklejeczki, zamknę oczy, przewertuję wszystkich i do jednej z osób poleci kartka, którą wykonam, plus paczuszka niespodzianka ze sklepu. Na pewno któraś z nowości się pojawi, na pewno pojawią się tam jakieś papiery, tekturki, czyli takie paczki, które ja też przygotowywałam, jeżeli chodzi o te nasze zabawy na grupie. Tam była jakaś baza, się też znalazła i klej, i jakieś gadżety moje, więc jeżeli ma ktoś z Was ochotę wesprzeć tego live'a naklejeczką, bardzo zachęcam, będzie mi bardzo miło, a wśród tych osób wylosuję jedną, do której poleci taka paczka niespodzianka. I jeszcze jedna rzecz, której no nie zdążyłam zrobić, słuchajcie. Chciałam przygotować na tego live'a taki pakiet, zestaw jakichś fajnych napisów, takich letnich. No słuchajcie, nie dałam rady, nie zdążyłam. Ja wróciłam późnym wieczorem, wczoraj dopiero do domu i po prostu nie miałam kiedy. Chciałam dzisiaj od rana szybciutko ukończyć ten warsztat albumowy, żeby to było już gotowe, ponieważ to trzeba, wiecie, obrobić zdjęcia i tak dalej, obcykać. Więc jeżeli nie macie nic przeciwko, bo ja nie będę w stanie tego teraz pokazać, ale ja sobie dzisiaj po live'ie na spokojnie usiądę, bo ja te napisy mam jakby przygotowane, takie opracowane, one są do doszlifowania, więc dla wszystkich osób, żeby nikt nie był, słuchajcie, poszkodowany, kto kupuje naklejkę, takie napisy, naklejkę, takie napisy polecam, a dla jednej z tych osób będzie pakiet niespodzianka ze sklepu, więc bardzo zachęcam. I co dalej? No dalej to czas pokazać, słuchajcie, papiery. Papiery tym razem bardzo soczyste, bardzo kolorowe, bardzo letnie, słodkie, jak miodzik i pszczółki, więc bardzo się cieszę, że tak miło je przyjęliście. Dziewczyny z mojego Dream Teamu już tam pracę szykowały. Basieńko, bardzo Ci dziękuję za to, cytrynka jest za naklejeczkę. Więc ja myślę sobie, że osoby, które wesprą naklejką i będą chciały takie fajne letnie napisy na różne okazje, zapraszam, bo to nie będą takie napisy, wiecie, w rządku, ale różne takie do wycięcia, chciałam powiedzieć przestrzenne, ale to może za dużo powiedziane, więc zachęcam, żeby tam maila wysłać na warsztaty@asiaszulik.pl. Zobaczcie, co mam. Wypierdziaczek przyszedł. Ja też Was zapraszam już na
nie wiem jak go odkleić. Zapraszam Was na jutrzejszy film na kanale, bo tam pojawią się moje zakupki. Dawno nie robiłam filmu zakupowego, a że trochę tych zakupów sobie poczyniłam, zwłaszcza tych kwiatowych, które tu obok mnie widzicie, to serdecznie zapraszam, może wyhaczycie coś fajnego, bo tam fajne rzeczy się pojawią. Witaj Natalko. Cześć Kasiu, bo nie wiem, czy się przywitałam z Tobą. Bardzo ładne kwiaty, bardzo dziękuję. I ja też coś nie mam siły. Aha, to czytałam już. Dzień dobry, cudownie kolory w kolekcji Pani wykorzystała. Karinko, kochana moja, przede wszystkim, słuchajcie, bo ja mam okulary, a ja dalej coś jakoś mam kiepsko z tym wzrokiem. Przede wszystkim nie Pani. Kto mnie zna, ten wie, że ja mam wybitne uczulenie na ten zwrot, więc... Ale bardzo mi miło. Hipnotyzują, tak. Kolekcja letnia, czyli słuchajcie, jak na lato przystało, pełna kolorów. Ja sobie tę okładkę zawsze drukuję na zwykłym papierze, bo żal mi jest tego fotograficznego, choć, tak jak już wspominałam chyba ostatnim razem, można to wykorzystać całkiem fajnie, nawet jak się wydrukuje te maleńkie kwadraciki, jako taguśki. Zaczynamy, słuchajcie, kolekcja Słodkie Lato, więc jedziemy. Pamiętajcie, ja jeszcze sobie też tu chyba, czekajcie, czy ja mogę w ogóle, sekundeczka. Albo dobra, ja będę o tym przypominać, no bez sensu, nie będę tego już teraz przypinać i Wam tutaj kryklać, bo zawsze się pogubię w tym. Aneczko, bardzo dziękuję za naklejkę. I pamiętajcie, zapraszam na warsztaty @asiaszulik.pl. Tam będzie taki fajny zestaw letnich napisów, a na koniec live'a ja wylosuję i do kogoś poleci paczka niespodzianka razem z tą karteczką, którą dzisiaj stworzymy. Pierwszy arkusz, słuchajcie, to jest arkusz taki krateczkowy. Ja bardzo lubię efekt krateczki, zawsze pięknie się prezentuje. Tu widzę, że na kamerce, ja sobie jeszcze tutaj na tego mojego backstage'a zerknę, widzę, że na kamerze to on trochę taki daje ten kolor bardziej intensywniejszy. On jest żółty, ale jest taki przyjemny, nie jest taki mocny, jak mi się tu wydaje. No może to tylko takie moje wrażenie jest. Albo mój ekran. Dzień dobry, kotozaurku. I jedziemy z arkuszem numer 2. Ten arkusz, słuchajcie, przysporzył mi wiele radości, kiedy ja go tutaj, wiecie, w ogóle komponowałam, wymyślałam, kiedy sobie z nim pracowałam, bo tło mamy takie troszeczkę jakby lękowe, tam też takie bazowe tła są i mamy przebitki ładnie z gałązkami. Mamy tutaj, słuchajcie, kompozycję kwiatową i jest to przejście między tą górną częścią i dolną z takich plastrów miodu, z których jeszcze ten miodzik sobie tak leci. Słuchajcie, naprawdę przyjemnie mi się tworzyło ten arkusz i ten efekt, który powstawał, bardzo mi się podobał i też zobaczymy, jak będzie się pracować, bo ja zaraz go wykorzystam tutaj do pracy. Mamy arkusik taki bardzo tłowy. To jest też coś, nad czym się zastanawiałam, czy robić więcej te tła, które będą się, tak wiecie, komponować, że będzie jedno tło, a jedno takie bardziej jakby ze wzorkami. I to jest taka ładna, soczysta zieleń, taka letnia. Jestem ciekawa, co powstanie z tej kolorowej kolekcji. Jakoś rzadko tworzę w takich żywych kolorach, wolę raczej spokojniejsze tonacje, więc chętnie. A ja też taka jestem, bardzo pastelowa, ale słuchajcie, jak szaleć, to szaleć, więc zaraz zobaczycie. A zobaczycie, co dziewczyny z Dream Teamu stworzyły, słuchajcie, po prostu szczęka opada. I mamy kolejny arkusik. To jest taki arkusz, gdzie mamy... Zależało mi na stworzeniu takich łuków jakby u góry, u dołu, bo fajnie można to wykorzystać i w albumiku na kieszonki. Kotozaurku, bardzo dziękuję za tego cudnego czarnego kotka. Cześć Krysiu, zapraszam Ciebie przede wszystkim na warsztaty @asiaszulik.pl po odbiór zestawu letnich napisów w różnych opcjach układowych, że tak powiem. I też skoczysz do naszego losowania paczki niespodzianki zawierającej też nowości shakerowe, więc zachęcam, zapraszam. I mamy ten łuk kwiatowy, słuchajcie, który jest u dołu, u góry. Fajnie można w kartce wykorzystać, można, słuchajcie, w albumie, można kwadratową kartkę, gdzieś tutaj będzie schodzić nam to, więc myślę, że tych pomysłów jest sporo. Dzień dobry, Luisko. Piękny arkusz, też mi się bardzo podoba, muszę przyznać. Krysia na chwilkę, bo Krysia tam ma rewolucje przeprowadzkowe. Tutaj bardzo, można by rzec intensywny, ale słuchajcie, ten arkusz powstał, jeżeli ten zielony możemy wykorzystać do wykrowania sobie elementów kwiatowych. Słuchajcie, ja bym może spróbowała troszeczkę na czas prezentacji sobie oddalić. Ok, będzie to bardziej widać tu, nie?
O tyle ten akurat to jest taka czerwień, nie jest to takie bordo, nie jest też to taka mocna czerwień. Na kamerce to trochę jest takie na fioletowo, ale to jest taki bardziej czerwono z naciskiem, z takim trochę przybrudzeniem bordowym. Jak gdzieś tam odwracam to w kamerce pod jakimś kątem, to widzę, że łapie ten kolor. No niestety tak to w kamerach jest. I to jest taki arkusz, który pięknie będzie wyglądał na podbiciach w kartkach, czyli na robieniu tych paneli, takich teł. Wiecie, że ja w kartkach też bardzo często takim tropem się udają, czyli robię sobie to podbicie. Nie wiem, przewracam to, on tutaj dalej taki jest trochę niewidoczny. Jeżeli chcecie zobaczyć takie, wiecie, bardziej to namacalnie, żeby to ten kolor był bardziej widoczny, to na sklepie internetowym papiery są pokazane arkusz po arkuszu. Ja się pochwalę, że jedną pracę z kolekcji już prawie skończyłam, a na drugą już jest pomysł jak nigdy. No proszę. A tych miksów będzie 11, tak jak tu masz, czy więcej? Ja zrobię wszystkie. Na razie jest 11, z tym, że piątka, czyli tak jakby 10, 12, przepraszam, jest, z tym, że nie ma piątki, więc ogólnie jest 11. Jest w kolejce. Ja widzę kolor malinowy. No coś tak w ten deseń, bardzo to tak podobne. No i jest oczywiście łączka. Już mi się coś z drukarką dzieje. Słuchajcie, mam problem z tą moją drukarką. Muszę podziałać. Te papiery mają takie żywe kolory, że sobie pomyślałam, że Asia tworzyła bez okularów. Nie. Słuchajcie, jest łączka z pozdrowieniami dla Karolinki. Zawsze o niej pamiętam, o tych łączkach jest. O, bardzo Ci dziękuję, Bartku. Bartku i Moniczko. Bartkowi za gruszeczkę, a Monice za fajną cytrynkę. Bardzo kochani dziękuję. Pamiętajcie, warsztaty @asiaszulik.pl, tam będzie taki fajny letni zestaw napisów, natomiast wśród wszystkich osób, które naklejeczki wysyłają, do jednej poleci paczka z tą pracą, którą wykonam, plus pakiet jeszcze takich niespodziankowy ze sklepu. Słuchajcie, ja obrócę sobie to, o tak, będzie lepiej to widać. Jest arkusik, którego tło jest takie limonkowo-pastelowy, taki limonka, ale taka bardzo delikatna, choć może nawet wiem, że limonka. W podglądzie widzicie to żółte, natomiast to jest naprawdę taki limoneczkowy kolor i mamy kwiaty u dołu z takimi przetarciami, kompozycje i u góry i fajne takie miodzikowe te elementy się tutaj pojawiają, więc ten miodzik nam się tutaj fajnie przebija. Kolejny arkusz, jeden z moich ulubionych, to jest arkusz taki bardzo tłowy z gałązkami na żółciutkim takim przecieranym troszeczkę tle. Niech Was nie zmyli podgląd w kamerze, który wygląda na bardzo intensywny żółć, tutaj aż razi w oczy, ale jak widzicie, jak ja tak obracam go od kamery, to on jest taki naprawdę żółciutki. Jak wejdziecie sobie na sklep internetowy, tam będzie to dużo lepiej widać. No i mamy, słuchajcie, elementy do wycinania. Są też u dołu napisy, są takie bardziej wakacyjne, natomiast tak jak mówię, to nie będą takie standardowe napisy, ale z takimi różnymi formami, żeby można było coś ciekawego na pracach stworzyć. Basiku, ponownie bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, i tutaj, jeżeli chodzi o elementy, mamy taką lemoniatkę cytrynową, mamy kwiaty w skrzyneczkach, są takie skrzynki z owocami, z słoiczkami, z miodem, mamy też drineczka, mamy takie plastry miodu, które ładnie w kompozycjach, słuchajcie, mogą nam się sprawdzić, żeby tam gdzieś pouzupełniać. Słoiczki, uwielbiam, słuchajcie, pojemniki, słoiczki, to zawsze cudnie w pracach wygląda. Jest aparat, no bez balonu nie mogło być, jest też hamak letni, mamy taką beczułkę związaną, mamy kapelusz, gitarę, te miodziki takie do dekoracji, jest też bujaczek do ogrodu, są skrzyneczki, więc można działać i są napisy. No i arkusz taki kwiatowy, gdzie mamy kompozycję, wiecie, z tymi kolorystycznie takimi starałam się dopracować te kwiatuszki. Kasinka, bardzo Ci dziękuję. Aneczko, dziękuję serdecznie, ale mnie rozpieszczacie tymi cytrynkami dzisiaj. Bardzo dziękuję, Ewelinka. Zapraszam Was serdecznie po odbiór napisów na warsztaty @asiaszulik.pl. Mamy tutaj, słuchajcie, kwiaty w różnej kolorystyce, żeby ładnie to tam można było sobie do kartek dopasować. Tutaj jak widzę, ja mam na wydruku taki bardziej stonowany ten żółty, nie jest taki krzyczący mocno, jak tam mam na podglądzie. No i arkusz, słuchajcie, najbardziej uroczy według mnie, z pszczółeczkami. Słuchajcie, takie pszczółki można wykorzystać na ateciakach, do kompozycji karteczkowych, do dekoracji, no gdziekolwiek zechcecie. Mamy pszczółki w różnych formach, różnie się tutaj
Te pszczółeczki świetnie bawią, więc mam nadzieję, że Wam też przypadną do gustu. I mamy tu, słuchajcie, to i widzicie moja drukarka, coś tam chyba jest, musi iść do konserwacji. I mamy arkusz, który powstał na potrzeby, na prośbę dziewczyn z Dream Teamu, że wiecie o co, oj, przepraszam Was, tam dziewczyny prosiły, żeby powstał taki plaster miodu, coś na wzór, ja tu mam podgląd, bo ja sobie tam układałam coś na szybko, wiecie, do tworzenia, coś na wzór, słuchajcie, baloników, które były w kolekcji dziecięcej, że te baloniki tak ładnie na całą stronę były, można było coś z tego stworzyć, tak tutaj powstał ten plaster miodu. No i takie motylki powrzucane dookoła, więc słuchajcie, tak kolekcja wygląda, a ja bardzo serdecznie zapraszam do wspólnego tworzenia. Ja już przygotowałam sobie, słuchajcie, arkusz, karteczki takiej DL-ki, która ma 20 na 10 cm i zaraz sobie coś tutaj wyczarujemy. Ja elementy oczywiście mam tu przygotowane, powycinane. Mam też nowość, która w sklepiku się pojawi już 5 lipca, czyli w najbliższą sobotę, gdzie zapraszam Was na premierę warsztatu imieniny cioci Krystyny, czyli 4. warsztat w tym roku z albumem, który wchodzi w skład tego warsztatowego programu lojalnościowego, jeśli ktoś sobie zbiera i kompletuje. Edytka, dziękuję Ci, kochana. Witaj, Izunia. Dziękuję Ci bardzo za naklejkę i Natalko, Tobie też bardzo dziękuję. Zapraszam Was, dziewczyny, na warsztaty @asiaszulik.pl. Te napisy dolecą może troszkę spóźnione, bo tak jak mówię, dzisiaj chciałam bardzo ten album dokończyć i lekko mnie czas przegonił. Cześć, Aneczko. Jakie tutaj cuda. No będzie dzisiaj kolorowo. I takie paseczki, które, słuchajcie, fajnie do shakerów się przydadzą, też na sklepiku znajdziecie. To jest taki paseczek, który kleicie, on ma 3 mm i już shaker działa. Ja dzisiaj posłużę się, jeszcze nie wiem którymi, ale na pewno coś sobie wybiorę z tych 3 paczek. I to są kwiaty, słuchajcie, z Primy. 3 różne opcje. Jeżeli ktoś byłby ciekaw, komuś padłoby w oko któraś z nich, to w czwartek na kanale pojawi się mój filmik zakupowy. No troszkę poszalałam, słuchajcie, ale wszystkiego się dowiecie w czwartek, więc zapraszam Was już dzisiaj. Tam te kwiaty też się pojawią, coś więcej jeszcze, też Wam o tym poopowiadam. I mamy tu Celine Petals, tak? Są te, nie wiem, czy ja to dobrze czytam, Luna, też sobie wybrałam z najtrudniejszą nazwą, i Love Notes, czyli te kolorki. I kiedy nagrywałam ten film, to mówiłam o tych kolorach takich bardzo intensywnych, jak dla mnie. I tam pewnie wspomnę o tym, że różnie to bywa, że czasem takie kolory są potrzebne i ja też sobie tak to zakupiłam z tą myślą, że jakby to było potrzebne, no to takie będę mieć pod ręką, a tu się okazuje, że prawdopodobnie ja już dzisiaj to wykorzystam. Dzisiaj ten film nagrywałam, dzisiaj mamy live'a, no linijka, żeby nie było. I być może dzisiaj też je wykorzystam. Na razie sobie je dajemy na bok, bo my skupimy się na karteczce. Bardzo dziękuję, Edytka. A to jest taki piesiu fajny, piękne kwiaty. Bardzo są fajne. Słuchajcie, ja w ogóle o tym poopowiadam. Dzisiaj już nie będę zajmować Wam czasu, ale poopowiadam o tym właśnie w czwartek, więc Was już dzisiaj zapraszam. Film jest nagrany. Mam nadzieję, że go nie usunę. Nagrałam na starym telefonie. Dzisiaj powstanie, jak zapewne się domyślacie, kartka z shakerem, abym też pokazała Wam i wykorzystała te moje nowości, czyli Deco Shaker Mixy. Zastanawiam się, bo nie mam takiego borda, takie ciepło jesienne, bordowo, złoto, rdzawe shaker mixy pojawią się wraz z jesienią, choć tu by mi się przydały do tej kolorystyki, ale myślę, że coś sobie tu wymyślimy. Coś dziabniemy tu z tych złotych. To jest Deco Shaker Mix 008. On jest złoty, ma tutaj, słuchajcie, mnóstwo różności. Od cekinów przez takie, w ogóle to ja jestem zakochana w tym, bo to też można sobie tak, to są takie alkoraliki, można wykorzystać przyklejając po prostu jako pojedyncze elementy. A ja to mam tu, mamy brokatowe cekiny, mamy takie pałeczki, no dużo się tutaj dzieje. To są spore opakowania. Te opakowania, słuchajcie, to jest 2 razy, jakby mieszczą się tutaj 2 pojemniczki, jakbyście przyłożyli sobie tych z brokatami, bo myślę sobie, że shakery to jednak nie brokaty, tam więcej tych, sorki, że tak obśminie palec, ale im nie złapię go. Tak, to tak nie robi, no sorry.
Bardzo Ci, Mandy, dziękuję za tą piękną, uśmiechniętą buzię. Cześć, Aniu! Ale tu energetycznie. No mam nadzieję, że kartka też będzie energetyczna na koniec. Wandunia, dziękuję za loda, uwielbiam lody. Słuchajcie, uwielbiam lody. Jest energetycznie, mam nadzieję, że kartka też energetyczna będzie, bo wszystkie osoby, które kupują naklejeczki, bardzo Was zapraszam na warsztaty @asiaszulik.pl. Tam poleci do Was piękny zestaw letnich napisów, a wśród wszystkich naklejkowiczów do jednej poleci paczka niespodzianka, też nowości się pojawią w niej. Pojawią się papiery, tekturki, jakąś bazę, coś tam, klej, słuchajcie, jakieś gadżeciki, no i oczywiście karteczka, którą dzisiaj stworzymy, nie wiem, czy to powiedziałam na początku. Więc coś sobie tu z tego pomieszamy. To Twoja kolekcja jest obłędna po prostu. Dzięki, Edytka. Bardzo się cieszę, słuchajcie, bo ja na jesień takie małe listeczki. A wiesz, że mam? Dobra, ale do jesieni daleko. My robimy sobie teraz shakera oczywiście, żeby, wiecie, wykorzystać potencjał tych wszystkich rzeczy, które mam. Nowości sklepowych, czyli tych Deco Shaker Mixów i też tych moich paseczków. I na pewno na tym spodzie tego mojego shakerka będzie ten uroczy kawałek. Słuchajcie, uwielbiam ten arkusz, jest naprawdę piękny. Ja może to nie brzmi zbyt skromnie, ale z drugiej strony myślę sobie, że jak coś mi się podoba, to co mam mówić, że mi się nie podoba. Tutaj i to jest doskonały arkusz, który pięknie nam to podbije. Długo zastanawiałam się nad tym jednym arkuszem, ale właśnie brakowało mi i pomyślałam, ktoś tu powiedział, że on taki troszkę jest malinowy i coś właśnie takiej malinki w nim jest faktycznie, ale ładnie współgra z tymi kwiatami i myślę, że będzie ładnym podbiciem i ładnym tłem. To są tak intensywne kolory, że one po prostu w kamerze szaleją, tym bardziej, że tu mam bardzo jasno dzisiaj. Mocno świeci. Justynka, witaj! Edytka! Paśka, działuszki kochane, dziękuję Wam bardzo. Kolekcja bardzo fajna, mega letnia. Cieszę się. Taka troszkę do mnie niepodobna, bo wiecie, że ja to jestem taka bardziej no, jak to się mówi? Pastelowa. Ale słuchajcie, jest lato, ma być kolorowo, więc jedziemy. Ja sobie najpierw dopnę. Słuchajcie, tak ubolewam nad tym. Chociaż mogłam tu trochę tego zostawić, bo będzie ramka i tak by tego nie było widać, ale już dobra. Może inaczej. Zacznijmy sobie od Basica. Od Basica sobie zaczniemy. Myślę, że tak to będzie najlepiej zrobić. Najpierw sobie poprzycinam tylko te krawędzie, żeby się nie pomylić, bo mi się często zdarza zapomnieć, że, no, że jednak ta krawędź tutaj jest i wiecie co robię, nie? Ciapnę potem z nią. Mi też ta drukarka dziwnie papier wciąga, bo zobaczcie, mam tutaj do listwy równo dołożone, natomiast on tak nie za fajnie to tnie. No nic, zobaczymy teraz z tej strony. Albo drukarka wciąga, tak nie za ciekawe. Też może być taka. Ja potem będę myśleć. No, także słuchajcie, no nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy to, że kolekcja się podoba, bo to też jest dla mnie wszystko taką bardzo nowością, która mnie mocno wciągnęła, sprawia mi wiele, wiele radości. Sobie zamknę drukarkę. To też chyba jest ważne, nie? Że cieszy nas to, co robimy. Czekajcie, ja sobie to odwracam i zróbmy to tak. Dobra, sobie zaznaczę, bo i tak... Chociaż tu teoretycznie nie muszę zaznaczać, ja sobie muszę zaznaczyć od tej strony. Więc bym musiała to jednak może ciachnąć. Ale dobra, zostawimy to. Przytniemy to na wysokość. No to czekajcie, to ja sobie to przytnę, o, z tej, w sensie zaznaczę, bo nie będę musiała wymazywać ołówkiem. Słuchajcie, wystarczyło mi 2 dni urlopu i ja po prostu przyjechałam tak naładowana energią, czy urlopu, no takie trochę przerwy. Za pozwoleniem szefowo, czy mogę Oczywiście, Aneczko. Ania już, słuchajcie, tam ja będę post wrzucała na pewno dzisiaj wieczorem, bo rano sobie wrzucę ten. Ania nagrała piękną prezentację, więc też Was zapraszam na kanał Ani. Ja będę sobie robiła opis po live teraz, bo już film na pewno będzie śmigał, więc czy Ty powiedziałeś szefowo? Anna, bo będzie po premii. Słuchajcie, i mamy tak, kartkę na 9, więc mam 9,7 i 9,7.
pomyślałam o tym, że jeszcze musi być ramka na górze, ale zaraz coś wymyślę. Spokojnie. Joanna, nie stresuj się. Mamy tak, więc tu sobie zrobimy z przodu i spójrzcie na białym. Ja mam oczywiście bazę białą. Mogłam trochę tu zrobić krócej. Dobra, przedstawiłam sobie tę wysokość, ale zaraz to, albo może inaczej. Zróbmy to tak. Ten sobie przyłożę, a potem, słuchajcie, ze mnie po prostu ja spływam tu. Będzie tu tak gorąco. Ja sobie muszę, ja tak, wiecie, nie, że ja narzekam, bo pewnie wszyscy mają gorąco, ale i tak się nakręciłam, że już nie mam kontynuacji. Muszę się w końcu zebrać sobie i znieść ze stryku ten mój wiatrak, bo nie można tu normalnie z guma zaliczyć. I trochę coś mi się tam przesunęło chyba, ale mam nadzieję, że nie za dużo. Jeszcze raz sobie przyłożę. Zresztą to jest taka tkaninka, że ona tu, wiecie, nie wiem, widać, czy to się tu łączy, czy nie. I jeszcze raz przykładamy i teraz jest ok. Teraz jest ok. Nie się cieszę. Najlepsza szefowa. W końcu i u mnie prawdziwie letnia pogoda i słoneczko. No widzisz, Wandunia. Cześć, Kasiu. Także kochani, raz jeszcze przypominam o tym dzisiejszym wyzwaniu i rozdaniu tutaj wśród osób, które wesprą live naklejeczką. Do jednej z nich poleci paczka tutaj ze sklepu z nowościami. Pojawią się, na pewno się pojawi jakieś opakowanie tego Deco Shaker Mixa, na pewno mój klej, na pewno jakieś tekturki, na pewno jakaś baza i gadżeciki, słuchajcie, czyli takie moje sklepowe różności. I myślę, że też znajdzie się blok papierów do tego, żeby wykorzystać te wszystkie piękności, jakie wpakuje do paczuszki. Co nie? Na czymś to trzeba wykorzystać, więc zachęcam. A wszystkie osoby, które wesprą, zapraszam na warsztaty@asiaszulik.pl po odbiór napisików letnich. A dla jednej z osób będzie taka paczuszka niespodzianka, więc myślę, że osoby, dla której poleci, będzie naprawdę to miły letni upominek. I jeszcze do paczuszki poleci ta karteczka, którą właśnie robimy. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Co tu się tu wydarzyło? Czekajcie. Coś tu... Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja taki dzikus jestem. Ja sobie na chwilę zostawię, bo ona jest krzywa. No to chyba nie jest ta. Wiem sobie o prawidłowym odłożeniu. No. Spokojnie, tam sobie odłożymy i potem się pobawimy nią troszkę. Zrobimy sobie teraz tutaj ten nasz shaker. I tak naprawdę to ja tak się zastanawiam, bo mogłabym zrobić go z tego borda, a mogłabym sobie tu, słuchajcie, ciachnąć ten jasny panel i zrobić z niego. Ja myślę, że to będzie fantastyczny pomysł. Jedyne co teraz, żeby to fajnie jakoś tak, wiecie, ugryźć z głową, to zaznaczę sobie, ile na szerokość, żeby tutaj, wiecie, nie obrywać sobie z tej strony. Aha, dobra, to czytałam, okej. Dobra, Ania się tu chichro. A wy dajcie znać, jaka u was pogoda, czy też wszędzie tak słonecznie, czy tylko u nas. Nie. Słuchajcie, czy ja teraz popełniłam gafę? No oczywiście, że tak, bo ja tutaj dziabnęłam, ależ ze mnie jest bucha. Widzicie, przed chwilą mówiłam o tych białych ramkach. No trzeba niestety pilnować tego, zwłaszcza ja, bo ja nie mam takich możliwości. Więc teraz muszę szybko myśleć i myślę, że skorzystam z gałązek. Przepraszam was, moja gafa, a szkoda, bo miałabym ładny spód. No ale dobra. Jak mówię, jak człowiek nie myśli, no to tak to jest. Chociaż nie, bo w górę myślę. Spoko. Taka postrzelona dzisiaj jestem, słuchajcie, no pełna energii, jak to po małej przerwie to człowiekowi odpala od razu. I znowu sobie przykładam. Będzie listeczkowe, tło też będzie ładne, teraz już się nie pomylę. Któż by się nie pomylił? Basieńka, dziękuję. A wiesz, że mi się już marzy ten parasol i ta plaża, bo już
Choć byliśmy teraz 2 dni na takim naprawdę króciutkim wypadzie, żeby trochę zaczerpnąć oddechu, ale no, pyknęło raz, dwa i nie ma. Ale i tak fajnie, bo tu byliśmy sobie razem, więc wiecie, to jest najważniejsze. I teraz w tą stronę. No, tam sobie zawaliłam, bo byłoby fajne, a nie ma. Kochani, przypominam, jeszcze zapraszam wszystkich, którzy naklejkują odbiór napisów, a ja na koniec będę losować jedną osobę, wybierać. Może nie losować, bo to zakazane hasło. Jezu, woda, pij Joanna wodę. Dobra. Słuchajcie, przywieźliśmy wodę tam taka namagnezowana. Przydałaby mi się, żeby tutaj ładnie sobie z tym shakerkiem podziałać, moja mata, która nie jest jakiejś przedniej urody, ale świetnie się wpisuje. Żeby zrobić sobie okienko na shaker, więc jedziemy tu. Tak. Tak więc, kochani, ja Was jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. W ogóle cieszę się, że nas tutaj jest aż 40 osób. To jest dużo, słuchajcie. Ja zawsze mówię, jak na takie pogody i na taką porę, w której ja live prowadzę, to naprawdę mnie cieszy. A też ja z każdej strony sobie tutaj teraz, słuchajcie, odznaczam 1,5 centymetra. U mnie gorąco, ale jeszcze daje się wytrzymać. W czwartek ma być upał straszny. Tak już niby jutro głoszą. Ja już będę finiszować z tym albumem, więc już tak zaplanowałam, że czwartek spędzę w domu i będę robić zdjęcia wszystkich nowości. Będę sobie je obrabiać, wrzucać na sklep, bo wspierający dostęp do prezentacji warsztatu będą mieli dzień wcześniej. No to tak tradycyjnie już jest. Słuchajcie, czy ja mam wrażenie, czy ja tu zjechałam? Nie, chyba nie. Więc to wszystko trzeba, wiecie, jakoś zorganizować. Na szczęście mam już mojego ukochanego pracownika, więc słuchajcie, Karolinka już jest w pracy. Bardzo mnie to cieszy. Więc jest fantastycznym, słuchajcie, pomocnikiem, wspaniałym pracownikiem. Czy ja tak zjeżdżam tu? Ja zawsze mówię, że jak się należy, to trzeba chwalić. I chwalę nie dlatego, że to jest moje dziecię, ale to już dorosła, bardzo mądra kobitka, która, słuchajcie, jest tak perfekcyjna w tym, co robi, że aż mi czasem jest wstyd, że ja taki bajzel tu mam gdzieś wysprzątała wszystko, już tu stół gotowy do pakowania zamówień, bo po premierze najczęściej, wiecie, tych zamówień jest troszeczkę więcej, bo nowości są, bo jest uzupełnienie sklepu, więc się dużo dzieje. Także Karolina jest przygotowana już na pakowanie, więc możecie zamawiać. Możecie już zamawiać od piątku. Czekajcie, ja sobie teraz przyłożę ten, który tak jakoś dziwnie sobie nie docięłam albo jakoś nie spojrzałam. Ale zobaczcie, on tu ma jakby... Musiałam przy drukarce, jak dzik znowu, na szybko działać i przy trymerze. I wyszło krzywo. Postaram się to teraz naprawić. Więc cieszę się bardzo, bardzo. Ja dzisiaj mogłam, wiecie, ale widzicie, teraz faktycznie jak przyłożyłam to, mogłam impost, paczka. Mogłam zająć się, słuchajcie, doszlifowywaniem warsztatu, a ona tu pięknie już wszystko ogarnęła, więc słuchajcie, ja po prostu chyba też dlatego tej energii tyle dostaję, że mam tę pomoc, bo to dla mnie jest naprawdę dużo w takim okresie, kiedy wiem, że idzie warsztat, że zawsze tych zakupów jest więcej na sklepie. Ja też potem miałam takie opóźnienia w wysyłkach, bo po prostu fizycznie nie byłam w stanie tego wszystkiego sama ogarnąć. A Karolinka, dzielna dziewczynka, świetnie tutaj, słuchajcie, z tym funkcjonuje, więc dla mnie to jest już taka bardzo optymistyczna wizja kolejnego miesiąca. We Wrocławiu, jak dla mnie, jest umiarkowanie. Niby jest ciepło, ale jest wiatr jakoś tak dobrze, nawet dużo lepiej niż rok temu. Słuchajcie, na zlocie we Wrocławiu zawsze jest hyc.
Ja uwielbiam Wrocław, słuchajcie, ja kocham zloty we Wrocławiu i dla mnie tam mi ten hyc w ogóle nie przeszkadzał, ale po prostu Wrocław bez hycu to nie Wrocław. Czekajcie, bo ja miałam tutaj, wycinałam sobie ten arkusz i gdzieś powinnam mieć, oj, przepraszam, drugą część z niego, ale chyba gdzieś mi się, a jest, a nie, to jest ten czerwony. Ale zaraz sobie też wybierzemy coś do środka. I myślę, że tutaj ładnie się sprawdzi ta część, skoro jest tu ładnie ten listeczek też, więc niemożliwe. Ja to ciąłem przed live'em. Ja to gdzieś odwoływałam, ale to nigdzie na skrót. A jest tutaj, ok. Bo ja sobie to wzmocnię troszeczkę ten nasz shaker, żeby on, wiecie, się lepiej trzymał. A robię to w taki sposób, że teraz, jak już mam rameczkę, robię takie kropeleczki kleju tutaj, bo też jeszcze musimy szybkę zamocować, więc to będzie fajnie się działo. Dajcie kciuki. Przypomnę, o, dzięki dziewczyny. Oczywiście zachęcam, jeżeli ktoś, słuchajcie, chce w ten sposób też wesprzeć mnie tutaj w działaniu, zachęcam do zostawienia kciuków. Muszę teraz tutaj równo to przyłożyć. Kciukacki, miła rzecz. Więc też będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie taki ślad. I teraz tutaj, słuchajcie, sobie tniemy delikatnie. Czy wy nie widzicie w ogóle? Ja zaraz, słuchajcie, zdejmę tą matę. Ta mata jest taka krateczkowa i ona bardzo nie służy kamerze. W sensie taki widać, robi rozgardiaż, ale no ja muszę to dociąć, więc ja tylko tutaj na to cięcie i zaraz będę ją zdejmowała i będzie już ładne, jasne tło. Ja, słuchajcie, mam zaciągnięte rolety, a czuję, jak to słońce daje czadu i teraz żałuję, że zamówiłam tutaj rolety takie, wiecie, dzień-noc, a nie mam tych rolet, które miałam poprzednio, jak były jeszcze stare okna, a były tam takie rolety, słuchajcie, które łapały też światło. One były takie jak zasunęłam, takie srebrne, zamiast to naciąć, nie? I dużo lepiej działały, było chłodniej w środku. No już teraz, wiecie, nie będę wyrzucać dobrych rolet. Jeszcze tu jest ten taki... No już zniszczono tej linijkę. Co to nie wiem, muszę nową zamówić, a wiecie, jak to jest. Jak potem zamawiam gdzieś biurowe rzeczy, to zapomnę o tej linijce. Nie! Czekajcie, dobra, spokojnie. W tym miejscu zrobimy sobie dekorację powolutku. Widzicie, ja zawsze mam taki problem z tym, ale słuchajcie, wszystko się da uratować. Spójrzcie, odwrócimy sobie. Zaczniemy tutaj, skończymy tutaj. Ja sobie to teraz odwrócę w tym kierunku. Lekko przesunę. I zrobimy z tej strony dekorację. Teraz muszę mocno docisnąć linijeczkę. Widzicie, tu nie schodzi. Tu mi uciekło. Więc myślę, że gdzieś w tym miejscu albo ja to tak, może by to jeszcze dało radę. I sobie w tym miejscu po prostu zaprojektuję tak, żeby tam była ta dekoracja. O, okej, nie jest źle. Więc wszystko się da uratować, słuchajcie. Wszystko, prawie wszystko. Dobra. Już czytam, co piszecie. Cześć Marlenko. Ja się boję właśnie tego gorąca na zlocie, bo upał dopiero idzie. Szefowa królowa. Edytka. Ponoć mają być chmury 27 stopni i w sobotę. Ja po prostu nie wierzę w to, bo Wrocław równa się upał. Rzadko kiedy, pamiętam, żeby nie było, bywały deszcze, ale to dlatego, że był taki upał i wilgoć. Ja już czułam, że po prostu przyjdzie za chwilę ulewa. Popadało i znowu było gorąco, więc życzę Wam tego z całego serca, żeby było chłodniej, ale też jakoś takie mam mieszane uczucia, bo Wrocław to po prostu zawsze jakby kojarzy mi się z tym gorącym. 24 stopnie. Bardzo Wam życzę, ale mi się to podoba. To się cieszę. Piękne słońce, niedziela 30. Ja już po rehabilitacji i ćwiczeniach. No to możesz, Edytka, odsapnąć.
U mnie rolety zleciały z okna, więc teraz mam ręcznik szybko powieszony na klamerkach. Ja sobie najwyżej wiatraczek. Tak, słuchajcie, to jest i wodę. Wodę przede wszystkim, nie? I teraz zobaczcie. Teraz sobie to tu odrywam, dlatego trzeba to tak leciutko sobie przykleić, żeby to, wiecie, potem było łatwo oderwać. Tak to było, nie? To jest teraz ważne, że muszę to mieć w takiej formie, jak to jakby, wiecie, przymocowywałam tu, bo tak to obcinałam. Odwracam sobie i ja zawsze zapisuję sobie, że tu jest góra, dół. Potem muszę to ze sobą połączyć w taki sam sposób. Bierzemy sobie folijkę i tu sobie teraz musimy tylko folijkę przykleić. To się rzadko zdarza, bo ja najczęściej wszystko kleję na klej. Skorzystam sobie chyba dzisiaj tutaj z taśmy dwustronnej, bo i tak będzie się to trzymać na kleju wokół tej taśmy, a tak mocniej mi się to przyklei, nie? Tak solidnie jakby. Dobra. Tak w ciachu. Jeszcze nie mam tego mojego, ale zaraz muszę po niego sięgnąć, bo on będzie tu bardzo potrzebny. Się troszkę przestraszyłam, bo jak Karolina robi zakupy, to nic nie mogę znaleźć. Boże, zakupy. Tam wiecie, jak tutaj działa, to tak wysprząta, że ja potem mam problem ze znalezieniem różnych rzeczy. Słuchajcie, to jest płyn antyelektrostatyczny Ania. On jest dostępny. Teraz już nawet ponoć jest Auchan, więc możecie go w Auchanku też kupić. Ja to robię po to, żeby nie elektryzowały mi się te moje shakerowe elementy. Zobaczcie, tu się łapią do kartki, bo tu mam nie o te, a tu nie. Muszę teraz tylko zapamiętać, po której stronie to zrobiłam. Joanno, to będzie gorsze, nie? Dobra. Tu ta moja ściąga. I zobaczcie, jest tak ciepło, że aż się mi wygięła taśma. I słuchajcie, to jest ta banerowa, więc zobaczcie, jak to z tą banerową jest. Ja sobie tutaj zrobię to przy samej tej przestrzeni tego okienka. Ja sobie najwyżej wezmę, ja tak faktycznie, ja byłam we Wrocławiu, to było ciepło. No, i ciuchy na zmianę. Dokładnie w tamtym roku dostałam od Ciebie, Asiu, we Wrocławiu ATC. Cały rok leży mi na biurku. O, Janiu, ale miło. Słuchajcie, no brakuje mi tych zlotów w tym roku, ale wiecie, w życiu przychodzą takie momenty, kiedy zdajemy sprawę sobie z tego, co jest tak naprawdę ważne. Znaczy, dla mnie zawsze rodzina jest ważna, ale wiadomo, wiecie, człowiek też żyje tym scrapem, tymi zlotami i też się szalało, jeździło, ale w tym roku no, po prostu czuję, że powinnam tutaj trochę na chwilę przysiąść. Ja myślę, że jest to potrzebne mnie samej, ale chyba też dzieciaczkom. Dobra, chyba, mam nadzieję, że się cieszą. Boże, jak powiedzą, kurde, myślałam, że sobie pojedzie na ten zlot, a ona mi się tłumaczy, że z dziećmi chce zostać. Nie? Może dzieciaki dorosłe. To ja mam takie wrażenie, że jakby taka jeszcze większa więź teraz jest, kiedy już są takie dorosłe, niż jak były takie mniejsze, bo czy może inaczej większa, jest taka zupełnie inna. O, może tak to powiem, nie? Inaczej tak odbieramy wszystko, inaczej rozmawiamy, inaczej się rozumiemy. Może dlatego Rafał Trzaskowski mówił, że planeta płonie, bo wiecie czemu? Był we Wrocławiu i się trochę zaczął palić. No taka opcja też jest, wiesz? Efekt Wrocławia. Słuchajcie. Nie no. Każdy ma prawo do własnej opinii, nie? Jak to mówią. I wniosków. Czekajcie. Tu mieliśmy, nie? Tu mi się łapał. A tu mi się nie łapał. Tak, tu była. Tu pachnie Anią. A, dobra, to muszę tak. Nie, czekajcie. Ja jestem taki furiat. Słuchajcie, od wczoraj to się w głowie nie mieści, że ja już teraz nie pamiętam. Która strona mi się nie łapała.
ta się łapie, ta się nie łapie. Czyli w tę stronę. Ja i tak sobie to jeszcze tą Amą przetrzę, żeby nie było wątpliwości. No, mogę trochę przesunąć. Ważne, żeby tu po bokach nie tego zostało papieru. Natomiast ja i tak to jeszcze sobie tutaj odtłuszczę. Najpierw jeszcze tą taśmą złapię ten plastik. Nie było wątpliwości. Wasieńko, bardzo dziękuję. Kochani, przypominam jeszcze raz o zostawieniu kciuków. Będzie mi bardzo miło. A wśród osób, które dzisiejszego live'a wesprą naklejeczką, nieważne jaką, poleci paczka niespodzianka, w której znajdą się na pewno jakieś papiery do tworzenia. Z pewnością któryś z nowych Deco Shaker Mixów. Jakieś gadżety na pewno z mojego sklepiku. Słuchajcie, klej, dodatki. Więc myślę, że osoba, która zgarnie paczuszkę, będzie zadowolona z tekturki, bazy. No więc zapraszam. A wszyscy, którzy naklejeczki, słuchajcie, zostawią, zapraszam też na warsztaty @asiaszulik.pl. Polecam do Was fajne napisy letnie. I słuchajcie, ja tak sobie myślę, że żebym miała takie spokojniejsze nerwy, to ja sobie tu jeszcze raz wsypnę. Jak już mam to tą taśmą teraz natuszone dookoła. Trochę tutaj mamy teraz, nawet jak to jest, wiecie, podwójnie, to dobrze mamy mocno to odtłuszczone, odelektryzowane. Nie powinny te shakerki się nam jakoś bardzo mocno łapać. Znaczy wiecie co, ten płyn jest fajny, jak stosujecie do shakerów na przykład brokaty, bo jak dobrze go sobie odtłuścimy, właśnie i on się tak nie elektryzuje, to to ten brokat się tak nie przykleja nam do ścianek, bo ogólnie rzecz biorąc brokaty to takie nie są jakimiś najszczęśliwszymi elementami do wkładania ich do shakerów, no ale wiecie, czasem są ładne brokaty, to i myślę, że teraz każdy taki live z nowościami, słuchajcie, to będzie okazja do zdobycia. I jeżeli ktoś z Was, jeżeli osoba, która, słuchajcie, takie zostanie tutaj wybrana do tej, że tak powiem, nagrody, tej paczuszki niespodzianki, a nie będzie posiadała jeszcze nowości, to też będę pytać o to i ta nowość też poleci, bo wiem, że tutaj biorą udział też osoby, które kanał wspierają absolutnie, jak najbardziej mają również prawo do tej zabawy, więc to jest po tej stronie, więc mogą już tę kolekcję mieć. I znowu mamy góra, tu jest dół i już wiem, jak sobie to odwrócić. Z drugiej strony. No i teraz trochę takie wyzwanie, żeby to przykleić w miarę równo, bo ja sobie zdaję sprawę, że to są ciężkie tematy, zwłaszcza z moim krzywym okiem. No ale krzywym okiem i z tym, że tu sobie zjechałam, to pamiętacie. Ale myślę, że ten sposób jest całkiem fajny i się sprawdza. Słuchajcie, i ja teraz ja wiem, że ja już to robię któryś raz, ale wolę mieć pewność, że to tu będzie super się trzymało. I pokleimy sobie paseczki. Te paseczki też od 5 lipca w sklepiku znajdziecie. Ja jak się przeprowadziłam z Zakopanego do Wrocławia, to mdlałam, ale mi już to przeszło. Upały zawsze mi się w oczach ciemno robiło. No, tam ja myślę, że Zakopane, no wiadomo, że taki no, inny klimat, nie? Ok, nie ufamy taśmom dwustronnym, jakiekolwiek by nie były, to wszyscy wiedzą, więc ja sobie tutaj, słuchajcie, klejem trochę pojechałam za bardzo w tym kierunku, ale zabezpieczam. I bliziutko tej mojej karty tutaj. Ja tak, staram się tak robić to w miarę blisko,
żeby potem nie odsuwać tego jakoś bardzo mocno od krawędzi, bo te shakerki potem uciekają w głąb, a to mi niepotrzebne. Urszulko, dziękuję Ci serdecznie za naklejkę i zapraszam Ciebie do tego, żebyś pamiętała o mailu. I te paseczki też już w sobotę, słuchajcie, bo ja muszę wszystko pocykać. Żeby ładne były zdjęcia. No na pewno z tymi paseczkami fajnie się robi, w sensie szybciej po prostu. No i to, co ważne w shakerach, ale to każdy wie, no to ta szczelność, czyli muszą one zachodzić tutaj bardzo blisko siebie, żeby te nasze piękne shakerowe elementy nam nie uciekły. Nawet może być bardzo ciasno, bo to jest pianeczka, którą można potem tam, wiecie, wcisnąć, jak to się mówi, trochę nieładnie, ale przynajmniej wtedy. Czy to tu będzie dobre? Nie, to będzie to chyba za krótkie. Łączenie musi być blisko siebie mocno. Trochę sobie chyba objechałam za bardzo, ale... Bardzo Ci, Kasieńko, dziękuję za cudnego jednorożca. Zapraszam na warsztaty @asiaszulik.pl po odbiór pięknych napisów letnich. No i potem na końcu live'a mam kciuki przy wybieraniu. Mamy ładnie tak. A może ja tutaj poskładam sobie, słuchajcie, bo troszkę nie szkoda tak wywalić to, nie? Znaczy na pewno bym nie wyrzuciła, ale wykorzystała gdzieś potem na tam podkręcenia kompozycji. Równie dobrze mogę to też tutaj poskładać. Zresztą jeszcze jedna poleci warstwa, więc nie ma co się szczypać. O, nie do brzuszku. Zobaczcie, może teraz tutaj fajnie wkomponujemy sobie. Najwięcej czasu zajmuje przygotowanie tych shakerów, a potem to już fajnie, wiecie. Trochę zrobiłam taką przerwę, ale to sobie można potem to nadgonić. Dobra. Ja teraz zrobię na krawędziach. Joanna coś popłynęła. Dzieci zbyt szybko nam rosną. Straconego czasu już nigdy nie odzyskamy. Trzeba cieszyć się z każdej chwili spędzonej. No, to prawda jest, słuchajcie. Dlatego ja w tym roku wybrałam rodzinę. Wiecie, to tak brzmi, no nie znaczy, że ja wcześniej nie wybierałam rodziny i byłam jakaś taka niedobra i byłam złą matką, bo to nie o to chodzi, ale wiecie, jak to jest, nie? Zloty, warsztaty, człowiek taki ciągle zagoniony, aż to życie się trochę tak nas opamiętało. Samo się upomniało i przypomniało nam to, co jest w nim najważniejsze. Słuchajcie, czy przybliżyć ekran? Chcecie bliżej? Jak ja to już teraz tu przykleję, to zaraz będziemy sobie dekorować. Teraz to już pójdzie rakuciaku. Moje ulubione, nie? A potem grzebie przez pół godziny w... Dobra. Kasienieczko, kochana, bardzo Ci dziękuję. Patrzę, co to za cudo. Nie widziałam jakieś pudełeczko z dolarami. Że dolarcy wysłałaś, Kasia? Zaraz muszę zerknąć. Nie, żartuję, kochani. Cieszę się z każdego wsparcia. To jest bardzo miłe. I tak będzie co miesiąc. Słuchajcie, kiedy będzie ta nowa kolekcja wychodzić, będzie premiera. Będę Was zapraszała tutaj do zabawy właśnie z takim... O, widzicie sobie tutaj te kawałeczki takie. One nie muszą być równo na całej, ale fajnie utrzymają Wam ten
Będę tu, słuchajcie. Okay. I to super, jeszcze jeden. No, chodź tutaj. Asiu, a jakiej taśmy piankowej używasz? Kochana moja, to jest taśma moja, która pojawi się, dziewczyny już prezentowały ją, chyba Ania moje pasje z Dream Teamu prezentowała w swoim filmie na kanale, więc też Cię tam serdecznie zapraszam. To jest taśma taka dwustronna, takie paseczki, które są fajne do shakerków, ale ja, wiecie, ja wszystko tutaj uczciwie przyznaję, podklejam po prostu klejem, bo nie jestem pewna za te taśmy, no i tyle. Nigdy nie byłam i zawsze to głośno mówiłam, że to są taśmy, które nie dają nam pewności, absolutnie nie są. Żadna taśma, nawet ta czerwona banerowa, wszystko dobrze podkleić. Tu nie podklejałam przy tym shakerze, bo on tu i tak jest wzmocniony, ale już te tak. No i ta tasiemka, wracając do pytania Twojego, już w sobotę będziesz mogła kupić w moim sklepiku internetowym przy premierze warsztatu. Więc już dzisiaj serdecznie zapraszam. No i tak sobie pobawiłam się, słuchajcie, po puzzle piankowe i będzie gitarka. Dobra, czas zakończyć tę zabawę. I czas, słuchajcie, na... A, to nie to. To. Na przygotowanie sobie tutaj teraz tego, że tu jest gorąco, no można zdędleć jak Bóg mi świadkiem. Na przygotowanie sobie tutaj tego podbicia. I ja myślę, żebym sobie go podniosła troszeczkę bardziej w górę, żeby te kwiatuszki tu tak mi bardziej w środku były, bo tą kompozycję całą sobie zrobię tutaj. Tu myślę, że troszkę jakby mi się podniosło, więc może lepiej tak. Nawet bym mogła zostawić ten biały marginesik, bo wtedy bardziej mi się wysuną te kwiatuszki w bok i pójdziemy sobie w ten sposób. Słuchajcie, zobaczcie. Ja sobie zaznaczam, ile mi tu brakuje. Już przybliżam kamereczkę teraz, bo obiecałam, więc już to robię. Czekajcie, tylko sobie wejdę na... No, gdzież ten mój... O, tu będzie mi lepiej widać. I to chyba w tę stronę, nie? Jeszcze troszeczkę przesunę. Myślę, że będziecie teraz lepiej wszystko widzieli. Cześć Kasiu, witam Cię serdecznie. Busiu, bardzo Ci dziękuję za cytrynkę z serduszkiem i przypominam raz jeszcze, że zapraszam do kontaktu, na wysłanie maila na warsztaty@pl. Ja w mailu zwrotnym wyślę urocze letnie napisy, więc już tutaj zapraszam, żeby pamiętać o tym. Możecie już nawet teraz iść, żeby, wiecie, żeby gdzieś tam potem po tygodniu ktoś mi pisze, jak już tam więcej rzeczy się dzieje, ja potem tak nie ogarniam. O, zobaczcie, i tak to będziemy mieć. Ja myślę, że tu będzie góra, tu dół. Tak to sobie zrobimy. I ja myślę, że jak ja to mam w ten sposób zrobione, zobaczcie, to nawet mogę sobie wsypać to do shakera, bo wiem, że tutaj, jak to przykleję, o, z takim małym dystansem dookoła, no to tu wejdzie ładnie na środku, tak jak to mi jest potrzebne. Zatem w sumie nie wiem, czy pierwsze wsypywać, czy jak sądzicie, czy odklejać, ale chyba wsypywać, bo potem jak jest nasypane w środku, to ciężko jest odklejać te elementy, bo czasem nam podskakuje to do góry i się wszystko wywala. A dziękuję, Aniu, no bo Anie dziewczyny już dostały paseczki razem tam z tymi shakerkami, więc dobra, no to my sobie to, słuchajcie. O, właśnie, dobrze, najpierw sobie odkleję, tym bardziej, że to jeszcze się trzyma na kleju i będzie to trudniej zdejmować, bo one będą trochę odchodziły z tym klejem, więc może lepiej ja sobie to najpierw pozdejmuję, a potem będę wsypowała. Fajna taka wąziutka. Zastanawiam się nad tym, żeby jakąś szerszą wyczarować. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że jak robi się shakery, kartki z shakerami na takich okrągłych bazach, czyli jak chcielibyśmy sobie zrobić bazę kartki kółeczko, to łatwiej jest z taką cienką lawirować tasiemką niż z taką właśnie grubszą.
Ja no, tak mam taki dylemacik tu jeszcze, tak zastanawiam się, czy taką szerszą, czy taką węższą. Choć wydaje mi się, że na dłuższą metę, jeżeli chodzi o pracę w takich warunkach, potem już wiecie, gdzie będę chciała na przykład, tak jak mówiłam, zrobić bazę, kółeczko i shakera, jakieś takie nietypowe kształty, to naprawdę wiele kształtów jesteśmy w stanie uzyskać, lawirując taką cienką tasiemką niż taką grubszą. Tutaj no trochę się trzeba naskładać, aczkolwiek znowu widzicie, wykorzystałam do środka te ścineczki takie, które mi zostały po dopasowywaniu bo zaczynam najpierw od wnętrza, czyli od tego shakerowego elementu, a te potem sobie tutaj wypełniam środek i też myślę, że to fajnie działa. A mogłabym na przykład zrobić tylko na shakera, a tu przykleić tekturę. Też taka opcja. Dobra. I jedziemy tu. O, troszeczkę uciekłam z kadru. Zapomniałam, że sobie zbliżyłam. To jest teraz trochę takie czasochłonne, żeby to wszystko przygotować. Nawet nie patrzyłam, która godzina, 6:50. Dobra, to już jesteśmy ponad godzinkę. Więc teraz już fajnie pójdzie. No też trochę mi zeszło na pokazanie kolekcji, więc... A powiedzcie, tworzycie z takich intensywnych kolorów, czy raczej jesteście fanami takich kolorków? Bo ja jestem bardzo pastelowa i pamiętam, że jak pokazałam tę kolekcję, to dziewczyna jedna do mnie napisała i mówi: Asia, nie, no to jest w ogóle do ciebie niepodobne, ja jestem w szoku. No bo ja tak, wiecie, ja uwielbiam pastele, ale przecież też, wiecie, odbiorcami są osoby, które nie wszystkie lubią pastele, a chciałabym, żeby każdy znalazł coś dla siebie i sprawiało mu radość papiery, więc też takie, ale nie żałuję, słuchajcie, świetnie się bawię. Cieszę się, że ona jest. Dobra, i teraz tak, jedziemy. Chociaż nie wiem, czy to jest w sumie dobry pomysł. Może ja sobie najpierw teraz nasypię te Deco Shaker miksy. Słuchajcie, tak jak mówiłam, no będę miała troszeczkę problem, bo takie prawdziwie jesienne barwy, które tutaj by mi chyba no, bardziej tak pasowały, pojawią się dopiero na jesieni, przed jesienią oczywiście. Patrzę na ten mój, wiecie, do brokapu. Coś nie mam oczywiście. Przecież to jest normalne, że jak ja coś potrzebuję, to gdzieś taką konsolę tym i potem nie mogę tego znaleźć. Albo może tak, bo to będzie bezpieczniejsze. Ale myślę sobie, że to złotko tutaj będzie ładnie do tych miodowych elementów pasowało, więc trochę tych złoteczek sobie tu sypniemy. Nie chcę też zbyt dużo, bo trzeba pamiętać, że patrzeć, tu mam takie większe koraliki niektóre. No, chyba będę musiała sobie je wyłowić. Bo tu mogłabym, wiecie, zrobić wszystko na podwójnej grubości tej taśmy, bo na przykład ten koralik jest taki, on by był na styk, a ja też nie chcę, żeby potem mi tam coś blokowało. Niektóre tu są takie, widzicie, takie wyższe trochę. O, ten na przykład, ten jest bardzo wysoki i póki on jest taki na leżąco, no to jest ok, ale jak gdzieś poturlam tym shakerkiem, no to on może stanąć w poprzek i być już problematyczny, a tak to... Jak to mówią, co z oczu, to z serca. I te wysokie sobie tu wyjmę. Z tym, wiecie, nie ma jakoś dużo pracy, ale warto pamiętać o tym, jak robi się kartki z shakerami, żeby zwrócić uwagę, czy mam jakieś bardzo wysokie elementy, które mogłyby potem to zakłócić. Bo mówię Wam, że jak one się położą, czyli są tak bardziej na płasko, to jest wszystko w porządku, ale pamiętajmy, że shakerem po to jest, żeby nim szejkować, czyli ruszać. I może się zdarzyć, że on się tam przekręci gdzieś, stanie w poprzek i jest koniec już. Już się tam blokuje w tym miejscu, więc... I to jest złoty z takimi fajnymi, płaskimi cekinkami, koralikami i to jest numer 008. I tak myślę sobie, że sięgnęłabym jeszcze takiego wiosennego klimatu, bo tu są takie fajne, zielone elementy. Ja mam taką, o jest tu, to myślę, że to mi się teraz przyda, znów. No to kupiłam zielony w kotach. 0,11 to jest Deco Shaker Mix, taki bardzo wiosenny. Niektóre te shakerki, słuchajcie, mają w środku, i to będą losowe elementy, będą miały takie różne, takie fajne, śmieszne
dodatki, które będzie można albo na karteczkę sobie nakleić, gdzieś tam się musiał zaturlać. O, tu jest jajeczko, bo to było wiosenne. To nie jest tak, że wszystkie będą takie same. Losowo. No to wiecie, będzie niespodzianka, nie? Ja bym tu chciała wyłowić troszkę tych takich patyczków zielonkawych. Tu mamy takie marcheweczki, tu są takie, wiecie, o, te chmurki też są ładne. Tak jak mówię, muszę tu ostrożnie, żeby... Można je fajnie mieszać. Wiecie, to są nowości, więc ja dopiero... Czekajcie. Na jesieni będę miała takie, które by tu teraz pasowały, takie bardziej właśnie w takim klimacie bordowo-rdzawym, no ale jesień dopiero przed nami, więc siłą rzeczy dopiero są w przygotowaniu. Kombinuję, co tam podobierać, jak tam połączyć, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Marcheweczka niekoniecznie. Słuchajcie, zapomniałam, jaki on ma numer. Poleca się na Wielkanoc. Ale można powybierać takich trochę. Zawsze można je łączyć ze sobą. No dobra, ja sobie to zasypię, a tu ewentualnie wyjmę tego, którego nie chcę. Kasieńko, kochana, bardzo Ci dziękuję za serduszko. Zapraszam Cię na warsztaty @asiaszulik.pl. Tam będę wysyłała urocze napisy letnie. A na końcu będzie paczuszka dla jednej z osób. Będziemy tam zamykać oczy, słuchajcie, i wybierać, co los przyniesie. Ja myślę, że dużo. Brakuje mi tego borda właśnie, a myślałam sobie, że ten kurczak, łobuz złoty mi to trochę tutaj zrekompensuje. Dobra. I diabliczek jeden musiał wyskoczyć na koniec i się przykleić, czy nie? Może ja mam jakieś, słuchajcie, czekajcie, ja sobie sięgnę po jakieś moje, nie moje. Ja tam teraz dojdę do tych moich shakerasków. Czekajcie, żeby tu zaraz nie wywaliła się z tym wszystkim. Wiecie co, nie mam takich naprawdę mocno bordowych, nie mam, więc jak może mam takie spodnie, słuchajcie, zaś tak schudłam, że wszystkie spodnie muszę sobie zahaczać o szlufki i chyba, że jak nie wiem, czy coś tu z tego, one są takie mocno przestrzenne, więc raczej mogłyby mi narobić zamieszania tu. Nie mam takiego borda, który by tu... No dobra. Korzystamy z tego, co mamy. I teraz sobie to mogę, słuchajcie, posmarować. No, okay. Bardziej chodziło o to, że gdybym miała, wiecie, taki miks, który bym wiedziała, że go sypnę tutaj i będzie po problemie, to by nie było tematu, bo bym najpierw to posmarowała, sypnęła i zamknęła. Natomiast tutaj wiedziałam, że będę wybierać, mieszać, więc ten klej mógłby się wysuszyć. Dobra. Tu widzę, że mi się przykleił cekin. Gdzieś mi minęłam po drodze tutaj. O. Oczyszczamy go, bo one się z kleju trochę zbrudziły, a wiecie, że tego nie chcemy. I tu odsuwamy od brzegu. Mogłam jednej rzeczy zapomniałam. Słuchajcie, trochę sobie odpuścić te krawędzie. One się, te pianki tu tak nie kleją, ale dobrze jak macie takie te poduszeczki z tym proszkiem, odtłuścić sobie tak te boki, żeby... I to, co ważne jest też tutaj, to to, żeby ten klej dobrze rozprowadzić, żeby nie wypłynął, bo jak klej nam wypłynie, to nam złapie te cekinki do krawędzi, więc ja to w tą stronę uciekam z tym. Dobra. Myślę, że będzie ok. Ale gdzieś tam w jednym miejscu złapie, to myślę, że też nie będzie dramatu na rozprawie. I teraz tak. I teraz zapomniałam, jak ja to miałam odwrócone. Chyba to było dobrze. Tak, to było górą, więc ok, tak to zostawiamy.
bierzemy ten nasz obrazeczek i będę to kleiła w ten sposób, nie? Czyli tak jak mówiłam, jak mieliśmy to docięte. Staram się też tym nie jeździć, bo jak ja, wiecie, zacznę jeździć jak dzik, to też ten klej zostawiam na tej mojej kartce. No to nie o to chodzi. Ja się trochę przesunęła, ale już ją wkładam. Dobra. Mocne, czekajcie, intensywne uwielbiam. O, fajnie. Wiecie co, no ja taka jestem, czy może nie, że nieodważna, bo to nie o to chodzi, ale jak ma się jakiś tam ten swój ulubiony klimat do tworzenia, że tak powiem, no to wiadomo, że no, że łatwiej, że przyjemniej nam się działa z tym, nie? Dobra, ja już się tu przesuwam. Ja może powinnam tę kamerę spróbować. Czekajcie, sobie teraz przesunę na backstage'a. Może mi się uda jakoś bardziej z tą kamerką tu. O, nie, tu. Może będzie lepiej widać. Teraz no tak, to słonko daje czadu, że nie jestem w stanie nic zrobić. O! I nastała mądrość. Chyba trochę lepiej tak, nie? Tak sobie myślę, że trochę lepiej. Dobrze. Będzie lepiej widać. Ja lubię tworzyć ze wszystkiego. Zależy od potrzeby. No ja właśnie mam problem z tym, nie? Bo ja tak, wiecie, kolory to lubię pastelowe, takie delikatne. Ja tak troszkę z wami pogaduję, żeby to tu ładnie siadło. Najlepiej to by było czymś docisnąć. Nie wziąłem sobie nic ciężkiego, już nie będę latać. Dekomiksy, ale świetne. Deco Shaker Mixy. Cieszę się bardzo. Jestem na początku drogi. Jestem szczęśliwa, jak znajdę chwilę, gdzie mogę coś stworzyć. A no właśnie, to z tym czasem też jest problem. Potem nie każdy ma, zwłaszcza jak się pracuje tak zawodowo, nie? Aha, dobra, to czytam, przepraszam. Czyli musisz zrobić miksy do twoich papierów. Nie, Kasiu. Raczej nie będę się bawić w to. No ja zawsze tak, wiecie, wolę tak uniwersalnie, że do wszystkiego będzie pasować, bo jakoś mi się wydaje, że to jest tak lepiej. Dzień dobry, myślałam, że nie zdążę, ale na kawałek jestem. Dzień dobry. Dobra, słuchajcie, myślę, że... Bo to trzeba tak, żeby to już to złapało dosyć dobrze i dosyć mocno. Aniu, dziękuję za gruszeczkę. Ależ mi miło. Bardzo ci dziękuję. I zapraszam cię serdecznie na warsztaty@asiaszulik.pl. Wyślijcie maila. Najlepiej od razu, jak zanaklejkujecie, żeby potem nie zapomnieć. Tam poleci zestaw uroczych letnich napisów. Sobie już schowamy. A zaraz na koniec będzie małe wybieranie z zamkniętymi oczyskami. Kurczę, jakaś czkawka mnie złapała. Słuchajcie, ja za dużo tej wody piję. Tyle piję wody, że... Dziękuję, Tośku, za uroczego liska czy kotka, ale jest śliczny i w ogóle z tymi serduszkami. Czy on puszcza serduszkowe bączki, czy ja tylko źle widzę? Ja sobie teraz porządki w papierach przy Dasiach, to sama przyjemność. No właśnie, już mi Karolina robi, bo ja, słuchajcie, ja mam w ogóle problem, bo co porobię porządki, to zawsze za chwileczkę mam bałagan. Ja nie wiem, ja nie umiem. W domu zrobię porządek, to siedzę, cieszę się, tym mam porządek i on trwa dłużej niż tu. Nie, Natalko, nie, we Wrocławiu mnie nie będzie. Aha, to czytałam. Cześć, Małgosiu. Szybko imię. Ok, obracamy. Oh yeah. Trochę za dużo tu nie dałam tych shaker. Znaczy one fajnie latają, nic się z nimi nie dzieje, ale jest tak tłoczno, że tej grafiki na dole nie widać. I nieważne, słuchajcie. Ważne, że są śliczne, ładnie to wygląda. Może mogą trochę mniej tych złotych dać? Nie wiem. Słuchajcie, osoba, którą wylosuję na koniec wśród naklejkowiczów tej paczki niespodzianki, to mam nadzieję, że wybierze tę kartkę. Bo no wybór, chcesz kartkę, czy nie chcesz? Czy ci się nie podobała?
Ja tylko tak się zastanawiałam, bo chciałam właśnie to wprowadzić, że będzie co miesiąc taka zabawa tutaj właśnie taka jak dzisiaj. I no i kurczę, miałam wykleić w środku przed tym, bo to będzie łatwiej potem. Dobra. Słuchajcie, zrobiłam sobie tutaj ten biały, taką rameczkę i trochę mi się straciło to bordo od spodu, ta malinka, ale wiecie, ona jest też z tyłu, więc to tak zupełnie nie jest, bo tu będą też zaraz, będzie grafika ładna, więc tak to wygląda. Okay. Ja sobie to zaraz wykleję, zanim zacznę w ogóle działać tutaj. Aż się dziwię, że krateczki, słuchajcie, nie wykorzystałam, bo ja to taki jestem, bardzo lubię krateczki, a tutaj, i teraz pytanie, czy ja chcę, zresztą to odwrócę w tym, czy we wtedy. Chociaż wiecie co, mam tutaj listeczki już, czy one się tu zmieszczą? No może te listeczki damy do środka. Nie, to jest kartka dla kogoś z Was, więc ma być idealna. Nie będę tutaj o papierach się, nie chcę użyć zwrotu, bo zaś mnie zabanuje tutaj YouTube. Zapewne wiecie, co chciałam powiedzieć. Chociaż trochę zna. Ja po prostu, ostatnio chyba też to było na live'ie ze Scrablata, jak tam tworzyliśmy w zamkniętej grupie, co chwilkę jakieś hasło strzeliłam. Kurczę, że sobie tu zbanuję, ale chyba na szczęście na Facebooku to nie grozi za bardzo. Dobra, karteczka ma 9 cm, więc robimy sobie tutaj 10, przepraszam, 9, 7 i 9, 7. No nie będzie mnie właśnie we Wrocławiu i to pierwszy raz od nowych otwarć, nie pamiętam kiedy, bo Wrocław to jest mój ukochany zlot. No ale tak jak mówię, no czasem to życie nam... Oj, jakie to ładne. Czekajcie, tak. Rany, ale ja już czuję, że ja tutaj się rozpływam. Okay. To jest, Natalko, zabawa dla osób, które wspierają po prostu live'a naklejkami. Ja zawsze coś tam, jakieś rozdanie robiłam, natomiast teraz, kiedy ta grupa tam sobie póki co jest zawieszona, i mi się tu chopie, nie wygłupiej. Rany, słuchajcie, zobaczcie, co ja robię. To dla każdej osoby, która naklejeczką wspiera, jest taki stworzony zestaw letnich napisów. Natomiast na koniec live'a spośród wszystkich osób, które naklejeczki zakupiły, sobie tam wejdę na statystyki. Będę wybierać jedną, do której poleci paczka z przydaśkami, gdzie też się pojawi na pewno shaker mix, jakiś papiery, nie będzie to jeden arkusz, i klej, jakieś gadżety, na pewno jakieś tekturki. Ja, wiecie, myślę, że paczuszki moje tam znacie mniej więcej. Dobra. Nie wiem, czy ja to tu prosto... Choć chyba się tak przejęłam tym, że to do kogoś poleci, że już teraz mi się ręce trzęsą i widzę, że jakieś gafy robię. Przepraszam osobę, która to dostanie, ale chyba tutaj krzywo obcięłam. Nie. Nie, ale tu się źle kleje, jak już jest ten shaker. Dobra. Słuchajcie, tak to wygląda. Mamy tu ładnie wyklejone w środeczku i mamy z tej strony. No i możemy wreszcie dekorować, nie? Nie wierzę w to, że ktoś by nie chciał takiego. A Basia, wiesz, no nie każdy lubi takie rześkie kolorki. A, i zanim jeszcze my sobie tu przejdziemy, to ja tak może powinnam prysnąć bardziej na ten ręczniczek, a nie po prostu tu jest papier, ale jak już prysnęłam, to już tego nie cofnę. Lepiej sobie pryskać na ręczniczek, a nie na szybkę, jak już tu mamy jakieś, ale tu się jasno od razu widać lepiej te. Dobra. No to jedziemy, słuchajcie. Oczywista oczywistość. Miałam dylemat, czy zrobić taką owocówkę, czyli z takimi owocami na środeczku, ale przecież to jest balonik. Balonik, o nie, królik mi tu wpadł. Dobra, niech tam są króliczki. Balonik musi być. Kwiaty muszą być, bez kwiatów ani róż.
Może ja bym to tak zrobiła, słuchajcie, tu. Ja wiem, że ja te kwiaty teraz tu troszkę zasłonię, ale zastanawiam się, czy sobie nie obciąć z boku tych elementów. Bo jak coś mi magnes łapią za bardzo odstaje, zobaczcie, to sobie to tu możemy wyciąć. Okay. No, ewidentnie moja drukarka potrzebuje serwisu, nie da się ukryć. Kto zapomniał, to łapki w górę. Czekajcie, czekajcie. Nie, już jest ładnie. Ashira, wiemy. Kasieńko, bardzo Ci dziękuję za serduszkowego misiaczka. Wiesz, gdzie się zgłosić, bo już tutaj ile razy powtarzam, że powiedzmy już niech skończy gadać o tym, bo już. Ale zachęcam, żeby się zgłaszać, słuchajcie, żebyście nie zapominali o tym, bo jeżeli jest taka zabawa, to należy się. Ja tak się zastanawiam, czy tu jakoś tak robić gęsto tych dekoracji, bo wydaje mi się, że tutaj już i tak tego jest bardzo dużo. Kto zapomniał, te łapki w górę? Ja nawet w sumie nie widzę tych łapeczek, chyba na backstage'u dopiero widzę. A, teraz mi ściemniał obraz, wreszcie się zrobił taki bardziej wyrazisty. Aha, to ja bym chyba musiała wejść na tu, ale chyba też nie widzę łapek. A tak, widzę łapki. Także proszę zostawić łapeczkę. Czy ja tu widzę, że mam większy odstęp niż tu? Nie, dzisiaj chyba oszaleję. Ale może bywa tak. Asiu, czy ta osoba, którą wybierzesz, będzie musiała być obecna w czasie losowania? No myślę, że tak, bo jeżeli ktoś się nie zgłosi, no to będę losować kolejną osobę. Ale już fajnie. Kocham balon. Och, ja też. To będzie, Bartku. Ja myślę, że to jest na tyle paczuszka taka wypasiona, że fajnie, żeby ta osoba była. Czekajcie, czekajcie. Ja tylko szybko się teraz muszę ogarnąć, bo miałam struktury i gdzieś. A jest. Albo i nie. No tak jest. Myślę, że powinna była to powiedzieć na początku, więc ewentualnie gdyby była to osoba, której już nie ma, a nie powiedziałam tego, to i tak się zaliczy, natomiast no fajnie by było, żeby była, nie? Dobra, jedziemy sobie, słuchajcie, tak, balonika i kwiatuszki na jeden, a teraz to już pójdzie szybciutko. Już jesteśmy przy finiszu. Ja tylko bardzo proszę, żebyście pamiętali o wejściu na i wysłaniu tego maila. O, graficzki. Dobra. Pamiętajmy, że tu jeszcze będą kwiaty, więc ja też nie chcę przesadzać, żeby to nie było takie mega odstające. Teraz muszę na chwilkę przycisnąć. Cieszę się, Busiu, że się podoba. Ale ona teraz, ta kartka jest tu tak soczysta. One są takie bardziej stonowane, te kolorki jednak, mimo wszystko, słuchajcie, albo to idzie w całkiem, nie wiem, tam, no ale słuchajcie, co zrobię, no jest tak cieplutko, Boże, tak cieplutko, to słońce tak świeci mocno, że no nic nie poradzę na to. I teraz tak, tu sobie zrobimy na 2, czyli tu pójdzie na jedną kosteczkę, a z tej strony pójdzie na 2, żebyśmy to fajnie wyrównali. Jakie będą zasady tej zabawy? Ja też będę, słuchajcie, opisywać pod filmem jeszcze, że jednak myślę, że dobrze, żeby ta osoba była, jeżeli zostanie wylosowana, w przeciwnym razie będzie losowana kolejna, bo wiecie, to nie jest jakiś tam pakiet grafik, czy nie wiem, jakieś papiery do druku, same digi, ale jest paczka taka konkretna, więc myślę, że byłoby to uczciwie, żeby ta osoba się odezwała, że jest. Dobra. Myślę, że tutaj pójdzie ten malutki. I tu ładnie jeszcze tę gałązkę pod spodem sobie wsuniemy. O, ciach. Ładnie się... No tu jest ta folia, więc ten mój klej to złapie, tylko on też potrzebuje troszeczkę czasu, bo to jest jednak folika.
Bardzo się cieszę. Słuchajcie. No i teraz myślę, że tu sobie najpierw tego balona i tak tu będzie za chwilę przypasujemy jakieś kwiatuszki. Zastanawiam się nad tym pomarańczowym. Albo tutaj nad tą właśnie taką intensywnością. Słuchajcie, kwiaty są przepiękne. Jeszcze raz Was zapraszam w czwartek na film mój taki zakupowy. Ja tam będę o tych kwiatach mówić, będę je pokazywać, bo jest ich dużo, dużo, dużo więcej. Więc jak kochacie kwiaty, to już dzisiaj Was zapraszam na filmik. Trochę sobie możemy pod kolor... O! Nie, nic nie mam do powiedzenia. Ja oczywiście zaś dzisiaj szukałam, bo ja nie mam takiego różowego, bo ja muszę mieć wszystko pod kolor, ale przecież to można tak fajnie, słuchajcie, zróżnicować i nadać im takiego właśnie innego posmaku, że tak powiem. Dobra, tu już raczej nic z tych nie będę, bo to są takie już duże, więc oczywiście one mi się przydadzą, ale na pewno nie do tej kartki już, więc mogę sobie je włożyć, żeby mi się nie pomieszały. Bo ja to mam czasem taką tendencję, że wiecie, wszystko podejmuję, a potem jak ktoś potrzebuje nazwę wiedzieć, to nie wiadomo jaki to kolor. Ale oczarowały mnie te tu przepiękne z nazwą, której nie potrafię wypowiedzieć i nie będę się tutaj no. Już doszły, widzisz. I jeszcze mam tutaj te zielenie, które no tak mną oczarowały. W ogóle słuchajcie, tam, tak jak mówię, mnóstwo tych kwiatów zakupiłam, więc zapraszam Was serdecznie. Ale no, na co chciałam zwrócić uwagę, że niektóre mają takie piękne środki i ja też na filmie o tym mówię, one są z mikrokulek złotych. Tutaj akurat wygląda to fenomenalnie, są tak urocze, śliczne. Nie mogę się napatrzeć na nie, ale tu chyba jednak go nie wepchnę go, bo nie wiem jak chciała. A tak mi się podoba, ale wiecie, no będzie jeszcze okazja. Nawet mi nie przeszkadza, że on jest fioletowy. Słuchajcie, to jest taka miłość bezwarunkowa. Nie. Nie, choć to ładne jest, ale nie. No, czasem Joanna się trzeba opanować. Dobra. Tutaj to jeszcze co pójdzie, to musi iść. Zobaczcie, jedziemy sobie z tym. I tu już ten koszyczek zasłonie na takie życie, słuchajcie, dekoracji. Chociaż może zostawię to tak. Trochę w tym kierunku. I teraz się zastanawiam. Mam taki malutki gdzieś. O, jest tu. O ciebie mi buzie chodziło małe. Mogę ciebie tak wyciąć tutaj równo, a mogę tak całkiem pojechać na prosto, ale może jeszcze taki kawałeczek gdzieś wykorzystam, więc... Słuchajcie, jak ja się zagapiła, to wołajcie, że jeszcze trzeba wybierać osobę jedną, bo ja jestem taki dzik, że... Myślę, że... O, ja! To tu idzie. Gdzieś tam pod spód ładnie to schowane. Jest pięknie. Miodzik musi być. I kwiatuszek na miodziku też musi być. I jeszcze tak w sumie się zastanawiam, bo tu mamy takie małe elementy miodzikowe. Czy gdzieś ich tu jeszcze nie powsuwać do spodu? W końcu to ma być słodko-letnia karteczka. Akurat one takie urocze są, bo popłynęłam za bardzo. Ok. Czekajcie, już sobie zerkam, co piszecie. Basieńko, kochana, dziękuję za różyczkę. Ty już wiesz, co robić. Basia, słuchajcie, już tyle naklejek wysłała, że ja po prostu jakbym pewnie nie jechała, to... Słuchajcie, to tak jak jest w Radio Z, nie? Ileś tam, jeden SMS. Wyślij SMS-a pod numer jakiś i zwiększ swoją szansę. Twój los padnie, jak tam, nie wiem, 999 dodatkowych losów. Dziękuję, Kasiu. Cześć, witam się dopiero. Witaj, Beatko, teraz na końcówkę, bo nadrabiałam live'a od początku i myślałam, że nie nadgonię na czas, a tu jeszcze się dzieje. No widzisz, to cieszę się, że jesteś. Boże, cześć Moniczko, dziękuję Ci bardzo. A udekorowaliście już wakacyjnie swoje domy, bo ja mam ochotę w moim tylko pokoju sobie zrobić na niebiesko dekorację. Mam konika morskiego. Ja jestem taka nudna, wiesz, Mandy? Klasyczna, nie zmieniam dekoracji, ale moja córa to tam bardziej, wiecie, nadrabia za mnie.
Uwielbiam, mój też podbiera łyżki miodu. Słuchajcie, mój mąż hodował pszczoły. My mieliśmy tutaj w takim największym szczycie 7 czy 8 uli rodzin. Do prezentu wiem, że muszę kupić swoim miodą. Super. My mieliśmy dużo pszczółek, no ale niestety, ja już wspominałam o tym wielokrotnie, postawili tutaj słup z telefonii cyfrowej, chyba z Leja to jest, o ile mnie pamięć nie myli, i wyginęły wszystkie rodziny. I słuchajcie, my próbowaliśmy coś w tej kwestii robić, gdzieś coś działać, ale nie ma dowodów na to, że to z powodu tej anteny. On potem odtworzył sobie tam kilka rodzin i też padły. Wiecie, no, miał przez tyle lat, miał przed ślubem, mieliśmy po ślubie i nagle, kiedy, słuchajcie, ja sobie troszeczkę tak spłaszczam, wiecie, nie? To, i nagle, kiedy tutaj, zaraz będę musiała tam to sobie znowu, i nagle, kiedy, słuchajcie, postawili słup, czar prysł. No ale no, nie wiem, czy jesteśmy w stanie udowodnić to, że posmarowałam klejem na gorąco i ja wiem, że ona będzie tu, więc sobie ją tutaj. Nie jesteśmy w stanie tego, słuchajcie, chyba w żaden sposób udowodnić, stracił wszystkie rodziny. Najpierw raz, potem drugi raz. No i już, ja już kiedyś myślałam, że na urodziny sprawię mu 3 razy stracił, przepraszam, 3 razy, bo najpierw tę całą rodzinę, które miał, potem taki znajomy, który też jest pszczelarzem, nie wiem, czy to było na odwrót, podarował mu, bo on tam rezygnował już z tych pszczół, bo już był wiekowy, nie miał kto tego przejąć i mojemu Stasiowi tam podarował rodziny i też zginęły. A potem przyszły mu raz na zimę rój skądś, tam się rodzina znalazła i się tam zadomowiła w tym jednym ulu i myślał, że się mu to uda odtworzyć. Tam, wiecie, chodził koło nich, dbał o nie. Zgadnijcie. Więc ja myślę, że tutaj już niestety żaden, nie uda się odtworzyć tego w żaden sposób. Choć bardzo chciałam, bo to sprawiało mu wiele radości. To była jego wielka pasja. Słuchajcie, on tam dziubał w tych ulach po całych dniach. No ale to co, no nic nie zrobimy. Ten bielutki niekoniecznie. Zastanawiam się jeszcze, tu nie. Tak, mam jeszcze takie malutkie jakieś miodziki. Aż mnie kusi ten słoiczek, jak teraz tak o tym miodzie mówimy, ale nie wiem, czy to tu będzie pasować. Co wy na to? YouTube mógłby zrobić jakieś nowe naklejki, nie? Kasia, Basienka, wiesz, YouTube na to ma, to się mówi, wywalone trochę. Oni tam zgarniają z tego procent i im tam nie zależy, żeby były jakieś fajne nowe naklejki, tylko żeby... Może taki pęczek ładny. Dobra. Albo miodzik. Pięknie to wygląda. Bardzo dziękuję. Szkoda pszczół. Bardzo nam szkoda. Słuchajcie, tu było bardzo dużo rodzin. Mój mąż zresztą sprzedawał miodzik i to był taki nieoszukany. To było wszystko bardzo, wiecie, naturalne. Nic tam, żadnych dodatków, żadnego oszukiwania, żadnego dolewania. Bolało serce. Ja mam wrażenie czasem, że mnie chyba bardziej niż jego. Bo wiecie, mnie bolało i za to, że to się straciło wszystko, i za to, że on też stracił taką pasję swoją. Mnie to tak jakby, wiecie, nie wiem, mi tutaj nagle pożar strawił cały mój dobytek skrapowy, który gdzieś tam latami gromadziłam, który sprawiał mi radość, którym no, cieszyłam się i tak bym to porównała. To była jego pasja. Bardzo Wam dziękuję. Zaraz lecimy na losowanie. Ja jeszcze tylko coś bym tu chciała gdzieś, wiecie, dodać, bo tu ten klej jest, więc trzeba coś tu nakleić. Słuchajcie, najlepsza była dzisiaj moja córa, bo cały dzień tu pracowała, od rana w sensie. I bo miała dzisiaj jazdy. I wychodzi tutaj na podwórko z pracowni już ubrana. Wiecie, jak tutaj cały czas pracowała, nie była na zewnątrz, nie wychodziła i wyszła na dwór i taki cios w twarz dostała. Mówi, o matko, chyba pierwszy raz dzisiaj wyszłam na dwór, aż nią wstrzepł, bo tak gorąco. Dobra. No i tu jeszcze tylko coś i już idziemy losować. Tu mi coś brakuje. No właśnie jakąś taką, no właśnie tak myślę sobie nad tym miodziczkiem. Co wy na to? Ten miodzik, ale on tu przy tym balonie to tak chyba nie do końca będzie pasować.
Jeszcze jedna rzecz, żeby nie zapomnieć, ale już widzę, że będę miała problem, bo nie wiem, gdzie włożyłam. To są napisy. Już sobie biorę te paseczki. Ja już wycinałam te elementy. Miałam gdzieś ten paseczek z tymi napisami. I teraz niech mi powie, gdzie on jest. Znając życie. Już został na górze, gdzie wycinałam i będę wycinać z kolejnego. To sobie tak przejrzę. No, pewnie to zostało na górze, na bank. A nie, tu są, czekajcie. Uff, ulga, bo tu jeszcze mam takie kwiatuszki też, ale... No chodźcie, dobra, są napisy. Piękne wspomnień samych słodkości. To może ja tu wybiorę samych słodkości. Może Wam wybrać osobie, która... Nie, to będzie ode mnie kartka, więc już tutaj lecimy. Teraz sobie tutaj... Przecież też to musiało być w drugim rzędzie, nie? Ja po prostu uwielbiam napisy, więc wszystko mi dzisiaj na złość. Ok. Także z przyjemnością skompletuję jakąś fajną paczuszkę. Ale słuchajcie, ładnie z tym jadzikiem to wygląda. Co wy na to? Bosko. Dziękuję, bardzo dziękuję. Obsuwam na maks. Przeleśnie mnie pochłonęły. Pasuje ten słoiczek, nie? Taki myślę, że... Aha, dużo spokoju, samych słodkości tutaj może. A nawet myślę, że ten napis w tym momencie będzie tu fajnie pasował. Samych słodkości. Może tu? To jeszcze muszę zadecydować. To jest zaś problem dla mnie, nie? Dobra, ja już to przyklejam i lecimy na wybieranie. Ja tu miałam większej tej tektury. Gdzie jest ta tekturka moja? Ktoś mi zakosił tekturkę, słuchajcie. Sama sobie zakosiłam. Wiecie, cały czas wykorzystuję tą tur tych, wiecie, tych naklej, który nie wypałem był i się z nim użeram. Znaczy wiecie, no aż tak nie narzekam na niego, ale chyba wolałabym ten, muszę jakoś użyć to, co było. Pięknie się tu sprawdzi paseczek. Na kleju on taki jest, widzicie, jeżdżący, bo klej jest, wiadomo, mokry, więc... A cóż mi się zawiesiło? A Jezu, ja tam dopiero napisów szukam. Czekajcie, bo tutaj coś poszło nie tak. Spróbowałabym zdjąć te... A, dobra, czekajcie, ja sobie albo wyłączyłam mój softbox, albo... Boże, przestraszyłam się, że mój softbox nie działa. Nie, to by było trochę smutne, jakby się zepsuł. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy coś dało więcej tego światełka. No, tu. I już lecę losować. Wybierać, w sensie nie losować. Chociaż wiemy, że to losowanie bardziej. Właśnie nie wiem, czy tu, czy tu. Bo jakbym dała tu, to jeszcze tu muszę podkleić jednym kawałeczkiem. Słuchajcie, mnie się zawiesiło. Słuchajcie. Widzę, że wy piszecie i ja tu na backstage'u jestem, natomiast mnie się zawiesił YouTube i muszę odświeżyć na moment. Dajcie mi chwileczkę. O! Dobra, wskoczyłam. Nie zauważyłam, że jestem zawieszona. O, no to sobie tu smaruj działka. To jest niezdjęte. Dobra, już się nie będę bawić. Zamykam oczka zaraz. Mocno. I jadę.
Przepraszam, słuchajcie, że nie widziałam komentarzy, zaraz będę, bo nie zauważyłam, że mi zastopował YouTube, zablokował widoczność. Już tu trzymam. Chociaż może jeszcze troszeczkę z tej strony sobie to zwężę. Teraz trochę do siebie. Z samych słodkości. Ładnie się tutaj trzyma. Ten płatyczek sobie tutaj, o, zawiniemy troszeczkę na dół, a tu listeczek do góry. Zobaczcie, żeby nie było widać tej krawędzi tej kartki. Ja sobie tutaj kropelkę kleju i ten listeczek ładnie tutaj przykleimy. Zobaczcie. Aha, dobra, to już czytałam. Tak z miodzikiem, idealnie, z miodkiem jest ok, śliczna. Cieszę się, bardzo dziękuję. Dobra, słuchajcie. Sprzątanie. Wszyscy wiedzą, jak nie wygląda sprzątanie, więc spodziewacie się, że pójdzie szybko. I dobrze, że się tego spodziewacie. Różeczki chowane. O, dochodzi 20, więc 2 godzinki, jak zawsze, się udało. A wiecie co, może mogłam dać trochę niżej, nie? Nie, bo ja tutaj obrywałam. A, dobra. To ja to tak zrobię. Sprzątamy. Posprzątaliśmy. Karteczka się tak prezentuje. Tu jest reszta naszej folii. Tu mamy pozostałe papierki z kolekcji. Jeszcze można dużo zrobić. Zobaczymy, czy to będzie widoczne. Zresztą sobie już ten żółty wyraziłam, już zaś to wszystko się tu... Ten żółty to tak chyba burzy mi tą stateczność. I już idziemy na losowanko. Dobra. Ok, gdzie wy to jesteście? Łobuziaczki moje. Piękna karteczka, dziękuję, dziękuję Marzenko. Dobra, idziemy sobie już tutaj na... Czekajcie, ja muszę wejść tu. Jeszcze raz w nowej karcie sobie odtworzymy to. Muszę wejść na moją główną stronę. O, tu widzę jakieś zmiany, słuchajcie, znowu na fejsiku. Dobra. Czekajcie chwileczkę, bo ja się muszę... Kochani, jeszcze raz zachęcam, zapraszam do kciukasków. Zestawienia do kciuków. Kurczę, gdzie to jest? I aktywność. Tak. Dobra, to tutaj też jesteście, widzę. Ale ja chyba bym to wolała sobie przez YouTube'a, bo tam jest takie bardziej przejrzyste. Tam nie mam opcji, wiecie, nie muszę kręcić, tylko... O, dobra, mam. Super, czyli naklejeczki. Dobra, jestem. O, i tutaj widzę wszystko, słuchajcie. Dobra, ja teraz tak, żeby nie było, tylko ja muszę sobie znaleźć coś, żeby sobie zasłonić oczy. Czekajcie, tutaj, o, tu się zaczynają i ja teraz tak, zasłaniam oczy, widzicie, nie widzę, jadę sobie myszką trochę w dół, trochę w górę i zatrzymuję się na... A, poza ekranem. Jeszcze raz, słuchajcie, czekajcie. Wyjechałam na bok. Jeszcze raz. Teraz się postaram, czekajcie, ja sobie tam tą myszkę tak pionowo. Ok, dobra. Teraz powinno być dobrze. I jadę w górę, jadę w dół, jadę w górę, jadę w dół i zatrzymuję się na
Czekajcie, bo je... Edyta Słomba. Tak, dobrze. Dobrze widzę? Tak. Dobra. Czekajcie. Biorę telefonik. Aha, chciałam wam teraz najechać na... Chciałam sobie najechać na live, no a jak najadę na live, to nie będzie widać, jak ktoś do mnie dzwonił. Edytka, ja tobie bardzo... Aha, sama do siebie dzwoniłam. Ja bardzo tobie serdecznie gratuluję. Już tutaj, słuchajcie, cyknę, żeby nie było. Kurczę, nie wiem, jak to rozwiązać, żeby to... Wiecie, no ja też nie mam powodów, żeby was oszukiwać w jakikolwiek sposób. Żeby to zrobić tak, że... Bo chyba też na OBS-ie jest opcja nagrywania z ekranu, ale z kolei tutaj... Chociaż tu nie ma waszych danych, a i tak te naklejeczki było widać, więc myślę, że to by było chyba najuczciwsze. Ale tak stanęła mi. Przedtem sobie zjechałam troszeczkę na prawo, a teraz mi stanęło tutaj dobrze w miejscu. Nie wiem, słuchajcie, czy jest jakiś sposób, żeby to, wiecie, tak jakoś bardziej zrobić widocznie w sensie takim, żeby każdy widział, no, że to jest uczciwie przeprowadzone. No, nie wolno robić teoretycznie losowań na YouTubie, żeby było, wiecie, o co chodzi, widoczne, że ja wrzucam coś do jakiejś miseczki te nazwiska, bo to bym mogła zrobić bez problemu, bo to jest chwila, moment. Nie mogę wrzucić tego i nie mogę losować, bo to jest hazard, to są gry jakieś tam hazardowe, uznawane jest to jako gry hazardowe i mogłabym zostać ukarana, więc nie mogę w ten sposób tego zrobić. I zastanawiam się, jak zrobić to, żebyście na przykład wy widzieli, jak... Bo ja sobie, wiecie, najeżdżam myszką na te naklejki i jeżdżę w górę, w dół i na kimś mi się zatrzymuje. Po prostu staram się te oczy zasłonić. Natomiast wiecie, jak to jest, nie? Wolałabym na przykład, żebyście to widzieli, tak wy na oczy też. No ale chyba to nie jest możliwe. Jeżeli jest jakaś opcja, słuchajcie, jeżeli wiecie, że jest możliwość taka, że można to w jakiś inny sposób załatwić, żeby to było takie widzialne, jeżeli tak mogę to określić, to dajcie mi koniecznie znać, słuchajcie, albo napiszcie do mnie na wiadomości prywatnej. Bo ja zawsze tak to przeprowadzałam, właśnie w ten sposób, że tak przewijałam góra, dół i zatrzymywałam się na jakiejś osobie, ale myślę, że wiecie, zasłonięte oczy już pokazują, że tam gdzieś nigdzie nie podglądam, ale... Dobra, słuchajcie, nie będę was też dłużej przytrzymywać. Przypominam, że wszystkie osoby, które dzisiaj naklejeczki zakupiły i wsparły live'a, ja ci ufam. Wiesz, Kasia, ja się bardzo cieszę, ale... Przepraszam, woda. Ale w dzisiejszych czasach to też jest tak, że wiesz, jak ludzie, niby ci ufam, a jednak potem wiesz, gdzieś tam, widzisz, coś tam. A tak to by było czarne na białym, ale nie wiem, jak mogę to inaczej zrobić, nie losując, czyli nie, wiesz, nie wrzucając, bo to jest zakazane. Ja wiem, że są, ja w ogóle jestem czasem w szoku, że widziałam, słuchajcie, live'y firm scrapowych, nie będę wymieniać głośno, żeby tu nikogo nie podkopywać, gdzie po prostu odbywa się losowanie na ekranie. Nie można tego robić, słuchajcie, ani na Facebooku, ani na YouTubie. To jest zakazane. To są gry losowe i jest to traktowane jako hazard. Ja już opowiadałam o tym, to jest dobry sposób. Ja opowiadałam kiedyś o tym przy okazji Scrapmassa, że próbowałam, wiecie, zrobić to, żeby to tak jakoś zarejestrować, nie? Tak zgłosić i to się okazało, a to już było chyba ze 2 lata temu, albo w zeszłym, już teraz nie pamiętam. I okazało się, że tak, nie ma problemu, można, ale ta papierologia, po pierwsze, która jest z tym związana, to mnie tak zniechęciła, bo to gdzieś jest związane z ministerstwem, nie wiem, czy finansów, czy czegoś tam. Wiecie, że oni są za te gry, loterie odpowiedzialni, nie pamiętam teraz. Trzeba było tam jakieś pisma składać i tak dalej. I samo koszt jakby wprowadzenia takiego losowania, w którym ja bym na przykład wzięła, wiecie, powiedzmy ze Scrapmassa wszystkich uczestników i losowała nagrody, kosztowałby około 3000. Tak, ale tego nikt nie widzi, że ja tak robię, wiesz.
Wiesz, o co chodzi. Bo no to w sumie masz rację, bo jak ja bym wzięła teraz i zrzuciła OBS-em na zrzut ekranu, no to też bym nie mogła, bo to by było widać, że losuję. Były nawet takie chyba aplikacje, strony gdzieś, gdzie się ładowało na przykład stronę z YouTube'a czy z Fejsika i on tam, to się jakoś nazywało, już teraz nie pamiętam. I on takie właśnie losowanie robił, więc to jest zakazane. I tak jak mówisz, gdybym ja teraz zrobiła taki zrzut na ekran, no to już bym mogła za to beknąć. Natomiast wiesz, tak to nie widać, co ja sobie tam robię za kamerą. Ja sobie mogę wszystko gadać, ale jeżeli ktoś nie ma na to dowodu rzeczowego, że to widzi, to wiesz, jak to jest, nie? No dobra, przejrzałaś mnie, zaraz ci tu... Dobra, kurczę, coś za oknem lata. I tak właśnie cały czas się zastanawiam nad jakimś złotym środkiem. A, no i właśnie, nie wiem, czy dokończyłam to i okazało się, że tam wpłacić trzeba 3000 to wtedy kosztowało. Numerki się wpisywały. A, też coś takiego było z numerkami? Ale była taka strona na, wiecie, gdzieś w internecie, gdzie po prostu ładowało się, nawet to nie były numerki, tylko się ładowało stronę, tak jakbym tutaj film załadowała, ten live, i on losował osoby, które skomentowały, tylko w sumie tu losował komentarze, a nie naklejki, więc tu by też to takie nie było. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. No niby tak, ale ja czasem mówię, że z tą uczciwością moją to, wiecie, sama się do choroby doprowadzę, ale myślę, że jak oczy zasłonię, to tam, wiecie, no nie mam opcji, bo nie widziałam na ekran nic. Tak nie widziałam, że zjechałam na margines. Dobra, słuchajcie, w każdym bądź razie karteczka jest gotowa, ja paczuszkę przygotuję. O kurczę. Więc to mamy na zasadzie tej naszej zabawy właśnie z grupy. Czekajcie, sobie tylko tu podkleję, żeby on mi nie odskoczył. Zobaczcie. O, Edyta! A my się będziemy widzieć z Edytą, słuchajcie, to ja nie muszę paczki wysyłać. A widzisz, specjalnie to zrobiłam, żeby nie musiałam wysyłać. Raz w miesiącu będę do ciebie przyjeżdżać na los. O! A Kasia! A to wcale nie jest głupie. Asia, dla mnie ty jesteś 100%. Dziękuję ci, kochane. Ja się cieszę bardzo, słuchajcie. Kasia, ale to nie jest wcale głupie. Ja bym Karolinę wzięła, ale ona... O, jak ja bym tu do kamery wciągnęła, to by było jakieś święto narodowe, a rozliczymy się po live'ie. Kasia, wybierz mnie, to powiem, żeś nie oszukiwała. Użyłam prawidłowego zwrotu. Dobra, słuchajcie, co miesiąc taka zabawa będzie przed nami. Mam nadzieję, że paczuszka, którą przygotuję, sprawi radość, też się tam Edytka pochwali. Ja w ogóle, słuchajcie, też mam teraz takie pytanie. Zostało nas tu 41 osób, ale dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym, bo to jest też tak, jak była na przykład zabawa na naszej grupie, gdzie zdarzyło się, że jedna i ta sama osoba kilka razy wygrywała. No niby uczciwie, fajnie, no bo wszyscy głosowali, ale ja bym też chciała, żeby każdy miał szansę, a nie tak by się zdarzyło, że na przykład za miesiąc znowu wylosuję Edytę, bo taka opcja jest. Bo jakby tych, wiecie, naklejek nie jest aż tak bardzo dużo, że tam kręciła tym mychą i zawsze by spadło na kogoś innego. Czy na przykład... jest to uczciwe, że zrobić tak, że maksymalnie można wygrać 2 razy, a potem na przykład losuję raz jeszcze. Teoretycznie nie jest to uczciwe, no bo jeżeli mam losować, to powinno być ta osoba, która została wylosowana, a z drugiej strony chciałabym, żeby po prostu więcej osób się cieszyło, no bo wiecie, jak wygra już na przykład Edytka raz i za miesiąc znowu ją wylosuje, no to jedyne, czym paczka będzie się różnić, to być może jakimś kolekcją papierów albo jakimś drobnym tam elementem, ale tak mniej więcej one wyglądają podobnie, żeby każdy, wiecie, podobne te nagrody miał. No nie wiem, dajcie znać, co wy o takim czymś myślicie. Shakerek jest uroczy. Ja teraz się tylko zastanawiam, czy na przykład coś tu by nie dać jeszcze, ale już możecie. Jak już ktoś musi iść, to słuchajcie, nie mam nic przeciwko temu, nie obrażę się, ale ja teraz widzę, że tak trochę mi się pusto w tym prawym rogu. I Joanna zaczyna i 2 godziny później. 2 hours later. Tylko tu mam trochę za duże te kwiaty. Bym to tak rozcięła. Bo coś mi tu, wiecie, czegoś mi brak. Czegoś mi brak do tyku twego.
I dacie mi jeszcze znać, kto zostanie, kto będzie, czy to takie może być, czy samemu już dać pokój i iść już zrobić sobie herbatę do góry chałupy. O, tu był jeszcze taki fajny duży, może gdzieś wypchniemy. Ha! Taki dowcip na zakończenie dnia. Słuchajcie, może ja spróbuję nie będę tutaj dźwigać rolet, bo widzę, że to słonko jeszcze tutaj jest. Ono czekało, aż ja te rolety odsłonię. Ale karteczka jest bombastyczna. To się cieszę. Wtedy mogłabyś losować drugą osobę, ja tak myślę. Bo super jak wygrywają różne, ja się nie obrażę. Myślę, że to dobry pomysł. No bo wiecie, mnie to już tak na przykład szpanowało, coś tak, teraz po śląsku, tak mnie to zastanawiało, jak no, miałem taki mały miodzik. Jak były te zabawy na grupie, nie? No bo tam, zresztą sami wiecie, kto na grupie był, jest, że zdarzało się, że jedna i ta sama osoba wygrywała, tam już kilka razy zgarniała nagrodę. No w zasadzie, no to jeżeli tak została wybrana przez wszystkich, no to się jej należało, natomiast też bym chciała, żeby każdy jakoś tam szansę miał, nie? Się cieszyć z takiej paczuszki. I co wy tu na to? Wtedy mogłabyś losować drugą osobę, ja tak myślę. Karteczka bombastyczna, już nie mogę doczekać, aż wtedy aż 12 osób będzie szczęśliwymi. No właśnie, wiesz Kasia, i to jest, tak jak mówisz, nie 12 osób, a nie na przykład 5, bo i tym bardziej, że gdyby one się jakoś bardzo mocno różniły od siebie, no to jeszcze nie, ale zazwyczaj one raczej będą takie powtarzalne, w sensie tego składu, który będzie w środku. No tak by mogło mieć więcej osób. Nie wiem, to jest taki, myślę, że trudny temat i wydaje mi się, że no nie każdy będzie podzielał to moje zdanie, no wiem o tym. Wtedy jest bardzo sprawiedliwy, wtedy aż 12 osób będzie szczęśliwym posiadaczem. No dobra, słuchajcie, no zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Jeżeli osoba się zgodzi, to zwalę na tą osobę, która będzie wylosowana. Życzę Wam cudownego wieczoru. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Papiery są już, ale ja teraz uciekłam z kadru. Papiery już są na sklepie, ja tylko sobie tam teraz opisy zmienię na spokojnie, bo zapomniałam ich wrzucić, jak mąż ich obrobił. Zapraszam Was w sobotę, jeszcze Was zapraszam w czwartek na film. W czwarteczek widzimy się na filmie i będzie to prezentacja moich zakupów. Dawno zakupowych nie robiłam, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Będzie dużo kwiatów. A w sobotę na premierę warsztatu online imieniny cioci Krystyny. Ja się bardzo cieszę, że wiele osób o nie pyta i pisze mi, że zbiera te punkciki, te digi, wiecie, tego warsztatowego programu lojalnościowego. Cieszy mnie to ogromnie, bo znaczy się, że to był dobry pomysł i że on Was też cieszy. I to jest ważne i z tego ja też się cieszę. Wszyscy się cieszymy. Boże, mam. Chciałam powiedzieć Mazurka. No i gdzie mi się moje panieńskie nazwisko wspomniało, słuchajcie. Dziękuję, życzę miłego wieczoru i cudownego, przyjemnego, śliczne papiery. Szkoda, że nie mam drukarki. O! Wiecie co, no ja się tak zastanawiałam, że na przykład mogłabym też zrobić coś takiego, żeby wysyłać już Basia ostatnio. Basi wysyłałam, ale na ten moment robi mi taką krechę przez środek. Nie wiem, co się dzieje tutaj, widać ją zresztą. I być może to jest kwestia tych wałków tam, bo ta drukarka już ma, no trochę lat ma, jeszcze nie, chyba raz była w serwisie. Ona też powinna być serwisowana, więc no... Wiecie, jak to wygląda. Zwłaszcza u mnie, jeśli chodzi o technikę. Także, kochani, raz jeszcze zapraszam w czwartek na zakupki, w sobotę na premierę warsztatu i mega też zaopatrzenie i zapełnienie sklepu. Będzie dużo nowości. Będą też Deco Shaker Mixy, będą te taśmy, będą nowości, więc dużo się będzie dziać. Zapraszam
Ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję za Waszą obecność, za każdą formę wsparcia, za każdą naklejkę, którą dzisiaj wysłaliście. Przypominam o wysłaniu maila na warsztaty @asiaszulik.pl osób, które naklejki zakupiły. Ja już zaraz zasiadam, przygotuję dla Was jakiś ekstra mega zestaw napisów na lato. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, że wykorzystacie je w swoich pracach. Życzę spokojnego, miłego wieczoru, udanego tygodnia i widzimy się już w czwartek, w sobotę na premierze. Ściskam mocno. Dziękuję. Dobrej nocki życzę.